Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 13 listopada 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek czwartej serii Nordistriget Live. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jesteście z nami. Cieszę się, że zdecydowaliście się dzisiejszy wieczór, przynajmniej jego niewielką część, spędzić w naszym towarzystwie. Ponad 3,5 roku różnych odcinków, różnej działalności poświęconej i odcinkom o bezpieczeństwie, i odcinkom związanym z medycyną przedszpitalną, z medycyną stanów nagłych, ratownictwem medycznym. Różne te definicje padają w trakcie naszych spotkań. Dzisiaj ewidentnie odcinek można po części dedykować i medycynie, i bezpieczeństwu, ale też całemu społeczeństwu. Nawet się bardzo ładnie zrymowało, drodzy Państwo. Dzisiejszy odcinek jest szczególny, bo dotyczy najmłodszych, dotyczy dzieci, dotyczy młodzieży, dotyczy tego, w jaki sposób należy pomagać właśnie tym najsłabszym, którzy w różnym momencie swojego życia potrzebują naszego wsparcia. Jakie powstają mechanizmy w obecnych czasach, z jakich można korzystać, co już mamy w tym momencie, co już jest tworzone od wielu, wielu lat i z jakim wielkim powodzeniem dowiemy się, drodzy Państwo, za chwilkę od naszych gości. Państwa i moim gościem będzie pani Katarzyna Łukasiuk-Kalska. Jest pani Katarzyna psycholożką i konsultantką telefonu zaufania 116 111. Pani Katarzyna z pewnością opowie w kilku zdaniach o samej fundacji, która markuje jakby telefon zaufania, a fundacja nazywa się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Notabene drugim naszym, drodzy Państwo, gościem będzie tak naprawdę pomysłodawca tego odcinka. Ja wiem, że kiedy pan Tomasz Modrzewski, który rozpoczął akcję propagowania numeru 116-111, nie mógł się domyśleć, że ta jego akcja rozpowszechni się bardzo mocno. Kilkadziesiąt tysięcy osób, nawet kilkaset tysięcy osób dowiedziało się o tym numerze zaufania, takim telefonicznym wsparciu. Z pewnością nieraz słyszeliśmy o takim mechanizmie, o takiej instytucji, ale to właśnie pan Tomasz, ratownik medyczny, który w swoich mediach społecznościowych nie tylko edukuje w zakresie pierwszej pomocy, ale także upowszechnia informacje o działaniach właśnie wspomnianego wcześniej numeru 116-111. Drodzy Państwo, to jest wielka przyjemność, wielka radość gościć dzisiaj naszych gości. Mam nadzieję, że pani Katarzyna jest już z nami i nas słychać. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Czy już nas słychać? Czy już nas widać? To spróbujmy jeszcze wywołać Tomasza. Dobry wieczór, Tomasz. Witaj w Live. Witaj Jacku, witaj Kasiu. Bardzo miło Was widzieć i słyszeć. Cieszę się. Pani Katarzyno, czy słyszymy się dobrze i wyraźnie? Ja słyszę panów bardzo dobrze, nie wiem tylko, czy mnie słychać. Teraz słychać panią doskonale, tak jakby pani siedziała obok, a jest pani pewnie na pewno nie gdzieś w Norwegii. Gdzie nas pani dzisiaj ugościła? Gdzie nas pani dzisiaj przywitała? Proszę zdradzić tak zakulisowo. Na Mazurach. Na Mazurach, pięknie, wspaniale. Czy na Mazurach jest już zima, pani Katarzyno? Na szczęście jeszcze nie, ale myślę, że lada moment. Czyli ten powiew zimnego powietrza, który z północy pędzi od nas do państwa, to już to zwiastuje, prawda? A później lecimy do Tomasza pewnie. Tak, a Tomasz, powiedz mi, gdzie dzisiaj ty nas przywitałeś, gdzie nas dzisiaj gościsz? Jestem u siebie w moim mieście rodzinnym w Brodnicy, w Kujawsko-Pomorskim. Piękne miasto, zapraszam wszystkich do odwiedzenia. Wspaniale. Drodzy Państwo, a Wy, widzowie i słuchacze Live, koniecznie napiszcie w komentarzu pod naszym wydarzeniem, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Bardzo Was prosimy o to, byście dodawali taki hashtag Live. Ten hashtag pozwala nam zaznaczyć swoją obecność w mediach społecznościowych, tego smoka. Algorytm matematyczny ułożony przez bardzo mądrych ludzi musi się czymś karmić, więc umówieni jesteśmy w ten sposób, że karmimy Facebook i YouTube właśnie takim hashtagiem. Tak więc koniecznie dajcie znać, drodzy Państwo, skąd właśnie dzisiaj nam się przysłuchujecie i skąd nas dzisiaj oglądacie. Są już pierwsze osoby. Jest z nami dzisiaj pani Agnieszka obok, którą serdecznie witam i pani Agnieszka się bardzo cieszyła na spotkanie z Tomaszem, tak więc jestem zadowolony, że spełniliśmy jakieś takie miłe oczekiwania pani Agnieszki. Jest z nami już teraz, widzę, pan Marek Maślanka,
Marku, dobry wieczór, cześć, pielęgniarz ratunkowy, dyrektor bazy krakowskiego HEMS-u, serdecznie, przepraszam, kierownik, serdecznie Cię, drogi Marku, witam. Jest z nami pani Dorota Górska, która jakiś czas temu prowadziła z nami audycję, a była na Antarktydzie, a dzisiaj jest pewnie gdzieś na południu Polski. Pojawiają się kolejne osoby. Wspaniale, że jesteście, drodzy Państwo, wspaniale, że nas oglądacie, wspaniale, że nas dzisiaj widzicie właśnie w NT Live. Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak to jedna z osób, dzięki którym jesteśmy dzisiaj tutaj. To nasz stały partner, to nasz stały taki współorganizator naszych wydarzeń. Kolejne osoby będą się za chwilkę przewijały na naszym ekranie, co jest dla mnie niezmiernie ważne i będę oczywiście pokazać. Takim pierwszym pytaniem, jakim chciałbym rozpocząć, droga pani Katarzyno, pani pozwoli, że zacznę od Tomasza, bo ja wiem, że od piękniejszej części naszego towarzystwa powinniśmy zaczynać, może od strony, ale ja bym chciał tobie zapytać jako kumpel po fachu, jak ratownik medyczny, co się musiało w twojej głowie podziać, dosłownie i w przenośni, że pewnego dnia uznałeś, że na wewnętrznej stronie zeszytu należy wpisać ten numer i należy o nim mówić jeszcze głośniej, jeszcze mocniej. Jaki był tego powód? Czy to jest coś zawodowego, czy takie twoje zwyczajne przemyślenia? Wiesz co, zaczęło się od tego, że przeczytałem informację o tym, że ten numer został wycofany z podręczników. I pomyślałem sobie, no to chyba niedobrze, bo jest to, wiadomo, organizacja, która niesie pomoc dzieciakom, daje im wsparcie. No i pomyślałem sobie, że skoro nie ma tego telefonu w podręcznikach, no to warto, żeby jednak dzieci o nim wiedziały i młodzież. No i zastanowiłem się, w jaki sposób do nich najlepiej dotrzeć. I oczywiście wszelkie akcje edukacyjne są w porządku, trzeba o tym informować, uważam, wszędzie i zawsze. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy ktoś samodzielnie wpisze ten numer, no to już głębiej zostanie w pamięci niż jakaś notka, którą gdzieś przeczytasz, scrollując sobie internet. Więc wymyśliłem, że poproszę nauczycieli o to, żeby kazali wręcz, czy poprosili swoich uczniów, żeby wpisali ten numer w swoich zeszytach na okładkach, nawet niewiele rozwijając ten temat, ale po prostu dając pewien impuls, dając tę informację, że jest taki telefon, że możesz do niego zadzwonić, kiedy będziesz potrzebował właśnie rozmowy, wsparcia, i wypisanie literalnie tego numeru właśnie głębiej zapadnie w pamięć dzieciakom. No i stąd ta akcja, a rzeczywiście no gdzieś tam rozniosła się w internecie i z czego się bardzo cieszę. Ja, Tomasz, chciałbym tobie podziękować. Mówiłem to już gdzieś poza anteną, zwracając się do ciebie z taką prośbą, czy mógłbyś do nas dołączyć, ale przede wszystkim dziękuję tobie za inicjatywę i dziękuję, że nie siedzisz w miejscu i tylko narzekasz, że nie ma systemu, który nie pomaga albo coś się stało, tylko wziąłeś sprawy w swoje ręce i wsparłeś fundację, wsparłeś numer zaufania i wsparłeś dzieci i młodzież. Chylę czoła przed tobą jako kumpel po fachu, jako ratownik, ratownikowi. Piątkę nordiskową tobie z przyjemnością przybiję przy najbliższej okazji. Dziękuję, Tomek. Pani Katarzyno, ja mam takie pytanie. Co się dzieje w społeczeństwie, kiedy obywatele, obywatelki widzą taką akcję w internetach, gdzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci naszego środowiska nagle, no właśnie, robi prostą akcję, prosty przekaz. Co takiego się zaczyna dziać? Czy to uruchamia jakieś odpowiednie mechanizmy reagowania? Pani jest psycholożką z wykształcenia, więc z pewnością coś więcej może Pani nam na ten temat powiedzieć. No, głównie to jest tak, że ja jednak słucham dzieci i zastanawiam się, co tam u nich się dzieje, jak to do nich trafia, a też wiem, że takie zapisy trafiają. No ale okej. Myślę, że to na pewno jest bardzo fajna rzecz. Ja też dziękuję. Zresztą łączyliśmy się tutaj technicznie, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Nie działało, ale już miałam okazję podziękować Tomkowi za tę akcję i za to, że się pojawił taki wpis w internecie, bo to jest rzeczywiście szalenie ważne, żeby o telefonie zaufania informować szeroko. To
czy jesteśmy w podręcznikach, to czy jesteśmy w mediach społecznościowych, to czy jesteśmy w takich przestrzeniach, które trafiają do dzieci, no to może uratować życie, chociaż też chcielibyśmy odczarować trochę telefon i nie mówić tylko o tym, że on jest od ratowania życia, no ale to na pewno bardzo ważne, żeby wszędzie, gdzie tylko można umieszczać ten numer, to rzeczywiście go umieszczać. Kiedy młody człowiek jest w kryzysie, kiedy młody człowiek jest zmęczony, przerażony, kiedy czuje wyłącznie już bezsilność, beznadzieję, no to zazwyczaj nie ma za bardzo przestrzeni na to, żeby myśleć o tym, co robić, gdzie się podziać i musi mieć ten numer wdrukowany, musi to pamiętać tak, żeby w takiej chwili totalnego zdenerwowania rzeczywiście gdzieś to wypłynęło z głowy, żeby palec sam wybrał numer telefonu zaufania i mógł zadzwonić i skontaktować się z nami, więc to jest szalenie ważne. Jak to działa na dorosłych? Też myślę, że dobrze. To znaczy czasami jest tak, że osoby dorosłe o nas nie wiedzą, czasami jest tak, że wiedzą o nas coś, co nie jest zgodne z prawdą. Czasami jest tak, że jakoś nie zdają sobie sprawy z tego, czym my się zajmujemy i każda notka, każda informacja, każde ogłoszenie, każdy plakat, każda wizytówka jest dla nas na wagę złota, no bo wtedy wieść o nas się niesie i każda kolejna dorosła osoba może kolejnym młodym osobom o nas powiedzieć, jeżeli jest taka potrzeba. Nigdy nie wiadomo, na jakiego młodego człowieka trafimy i czego ten młody człowiek będzie potrzebował, jeżeli można mu przekazać to, że jest takie miejsce, jest taki numer, jest taka strona internetowa, no to zawsze jest to super. To też na pewno jest tak, że każda informacja o nas buduje taką naszą rozpoznawalność, buduje zaufanie do numeru zaufania, a to też jest bardzo ważne, bo w kryzysie nie zadzwonimy gdzieś do jakiegoś obcego miejsca, którego nie znamy. Jeżeli ten numer się odbija, no to wtedy jest większa szansa, że ktoś z niego skorzysta. Pani Katarzyno, a czy dzieci w Polsce, dzieci, młodzież znają ten numer, słyszały już gdzieś? Moje pytanie jest dosyć proste. Jaki jest poziom świadomości wśród najmłodszych o tym numerze? To pewnie trudne jest pytanie, żeby odpowiedzieć tak wprost, ale może jakoś się uda. Uda. To jest tak, że dzieci znają nasz numer. To jest nasza ciężka 15-letnia praca, żeby ten numer zakotwiczyć w świadomości dzieci i z roku na rok widzimy, że mamy coraz więcej połączeń, coraz więcej osób chce się z nami skontaktować, więc rozumiemy, że to działa. Znaczy, to dlaczego coraz więcej dzieci do nas pisze, to jest oczywiście, pisze i dzwoni, to jest złożona sytuacja, bo piszą też dlatego, że gorzej się czują, ale gdyby numeru nie znały, to by się te wszystkie kontakty nie pojawiły. My jesteśmy, nie przytoczę badań, ale jesteśmy najbardziej rozpoznawalnym telefonem zaufania wśród dzieci i młodzieży, bo działamy jednak bardzo długo. I przez cały ten czas, przez te 15 lat, powtarzam 15, bo niedawno świętowaliśmy swoje urodziny, robiliśmy bardzo dużo, żeby dzieciaki o nas wiedziały, żeby dzieciaki o nas pamiętały. Do niedawna byliśmy też w tych podręcznikach, na stronach internetowych. Nauczyciele wiem, że chętnie też podają nasz numer na zajęciach wychowawczych, na zajęciach z biologii, na wszystkich możliwych, gdzie tylko pojawia się jakkolwiek temat samopoczucia, zdrowia psychicznego i to super. I za to też bardzo dziękujemy. Pani Katarzyno, zanim zadam pytanie kolejne Tomaszowi, w naszej serii o bezpieczeństwie wielu gościom zacnym, którzy zajmowali się różnymi definicjami swojej aktywności, może aktywnościami, ja zadawałem im takie pytanie, jak według Państwa może wybrzmieć definicja bezpieczeństwa. Czym dla Pani jest bezpieczeństwo, dla specjalistki, dla psycholożki, czym dla dorosłego człowieka może być bezpieczeństwo, a czym dla dziecka, dla młodego człowieka może być bezpieczeństwo? Pewnie w jakimś wymiarze tym samym, taką sytuacją, takim czasem, kiedy nic mu nie zagraża, natomiast w tym kontekście zdrowia psychicznego na pewno jest to szersze i jakoś myślę sobie o tym, że dzieci czują się bezpiecznie wtedy, kiedy wiedzą, że jest ktoś, kto może ich wesprzeć, kto może im pomóc, do kogo mogą się zwrócić w trudnej sytuacji, kiedy nie czują się samotne, kiedy nie doświadczają przemocy, kiedy ten ich dobrostan psychiczny jest zachowany. To też jest dla nich bezpieczeństwo. I czasami tak sobie myślę, że
no, dzieci mogą potrzebować więcej, żeby to poczucie bezpieczeństwa mieć. Więcej troski, więcej opieki, więcej wysłuchania, więcej zrozumienia tego, co się i w tym ich skomplikowanym przecież świecie dzieje. Mhm. Tomasz, ty jesteś obecnie związany ze szpitalem w Grudziądzu, jeżeli dobrze pamiętam, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, ale też masz ogromne doświadczenie zawodowe w zespołach ratownictwa medycznego, czyli wszystko to, co się dzieje w prehospitalu i w pomocy intrahospitalnej, czy takiej wewnątrzszpitalnej. Ile razy byłeś świadkiem? Nie chcę, żebyś mi powiedział 2, 5, 10 czy 50, ale jak często zdarzają się takie sytuacje, że wiesz ewidentnie, tak, tutaj ten numer wręcz powinno się wręczyć, czy dorosłemu, czy dziecku w jakichś konkretnych sytuacjach. Nie trzeba może ich przytaczać, ale jakbym chciał zapytać o skalę, czy to było bardzo często, czy raczej rzadko w twojej tej karierze zawodowej? Wiesz co, no troszkę jednak chyba inaczej działamy. Ja tak nie myślałem o tym, żeby w swojej pracy dawać tych numerów komukolwiek, bo jednak no, nasze wezwania są inne, bo albo mamy do czynienia z próbą samobójczą, z samookaleczeniem, gdzie tak zabieramy pacjenta do szpitala, albo jeśli są jakieś zaburzenia psychiczne czy myśli suicydalne, też zabieramy do szpitala, więc jakby tą całą edukację w tym wymiarze troszkę przekazuję na psychologów, psychiatrów ze szpitala. Ja skupiam się raczej na swoich zadaniach typu zabezpieczenie pacjenta, przetransportowanie go i jakby no całą tą sferę edukacyjną zostawiam już w tym przypadku specjalistom, więc no dopóki się nic nie dzieje, no to można informować szeroko w internecie, natomiast kiedy już dojdzie do jakiegoś zdarzenia, no to ja skupiam się na zadaniu i przekazuję pacjenta pod opiekę specjalistów. Mhm. Przez chwilkę nas nie było słychać, ale dajcie znać, drodzy Państwo, widzowie, słuchacze w komentarzu, czy znowu jesteśmy w miarę dobrze widoczni. Otrzymaliśmy informację, że dzisiaj czat coś nie działa na YouTubie, na naszym kanale. Jeśli macie, drodzy Państwo, ochotę skomentować na przebieg naszej rozmowy albo w chwili późniejszej zadać pytanie naszym gościom, to zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście skorzystali z możliwości, jakie daje jeszcze na tę chwilę Facebook. Pani Katarzyno, byłoby fantastycznie, gdybyśmy dzisiejszy ten nasz temat numeru zaufania możliwie rozłożyli na czynniki pierwsze. Drogą wstępu już coś zostało powiedziane. Ja bym chciał zapytać o taką też prostą rzecz. Jak działa taki telefon? Jak przebiega praca osób, które pracują jako konsultanci czy konsultantki w trakcie takiego połączenia? Z punktu widzenia technicznego, merytorycznego, jak to wygląda? Dla każdego to myślę, że jest bardzo dobra nauka, żeby się dowiedzieć od ekspertki, jak to w rzeczywistości przebiega. To wbrew pozorom nie jest wcale takie łatwe pytanie, bo my pracujemy w oparciu o dosyć obszerny standard dyżuru. Jeszcze tylko odniosę się do tego, co powiedział Tomasz, bo tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo ważna rzecz, że rzeczywiście wyobrażam sobie, że jadąc na miejsce do dziecka, które jest w trakcie próby, tuż po próbie, okaleczyło się, czy jest w jakimś ciężkim stanie psychicznym, to tam może nie być czasu i miejsca na podciskanie mu numeru telefonu. Bardzo często też tak wyobrażam sobie, znaczy nie wiem jaki jest tutaj procent, jaka jest skala, ale pewnie wiele tych wyjazdów jest, no to na pewno wiem, że wiele tych wyjazdów, bo w zeszłym roku interweniowaliśmy 885 razy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia dziecka, także bardzo często to jest tak, że ta karetka pojawiła się, ratownicy pojawili się po tym, jak dziecko właśnie zadzwoniło, natomiast no pewnie gdyby taka sytuacja się pojawiła, że przestrzeń na danie numeru by była, to mogłoby się to wydarzyć. I już wracam do pytania. Telefon zaufania jest całodobowy. Od 2020 roku działamy nieprzerwanie. Przez calutką dobę można się do nas dodzwonić
wybierając numer zaufania 116 111. Można się też z nami skontaktować od niedawna na czacie albo wysłać nam wiadomość poprzez stronę internetową i na te wszystkie wiadomości, na te wszystkie zgłoszenia odpowiadają konsultanci i konsultantki, którzy są profesjonalistami, są przygotowani do świadczenia takiej pomocy, są przeszkoleni z zakresu interwencji kryzysowej, z tego, jak pomagać dzieciom w różnych trudnych sytuacjach. To jest też tak, że to, jak wygląda ta rozmowa, to właściwie pewnie można szukać jakiejś prawidłowości, ale można też uznać, że ona jest trochę taka, jak potrzebuje dziecko. Zawsze, kiedy młody człowiek do nas dzwoni, po takim pierwszym telefon zaufania słucham, pytamy, czego potrzebujesz i w jakiej sprawie tutaj dzwonisz. Czasami jest tak, bardzo często jest tak, że dziecko mówi nie wiem od czego zacząć, boję się, nie wiem co mam zrobić i naszą rolą jest wtedy pobyć z tą młodą osobą, dać jej przestrzeń, dać jej czas na to, żeby mogła się otworzyć, żeby mogła później już w rozmowie z nami spróbować nazwać problem, jeżeli to jest jakaś taka konkretna sytuacja, spróbować znaleźć dla niej rozwiązania i czasami jest tak, że jest to krótka, taka poradnicza rozmowa, czasami jest tak, że jest to kilkudziesięciominutowe towarzyszenie dziecku w tym, w jego silnych emocjach, w jego przeżywaniu, w jego lęku, w jego stresie. Tak, jeżeli jest tak, że dziecko potrzebuje z nami porozmawiać, to zawsze może to zrobić. To, co też jest ważne, co staramy się mówić wszędzie, w każdym możliwym miejscu, to, że telefon zaufania jest dla wszystkich młodych osób. Nie ma żadnych tematów tabu, nie ma żadnych tematów, które są zakazane w telefonie. Wszystkie tematy są dla nas ważne. Jeżeli dziecko wybiera ten numer, jeżeli dziecko wybiera, że pisze do nas na czacie albo pisze do nas wiadomość z jakąkolwiek sprawą, to znaczy, że ona dla niego jest ważna i ten punkt widzenia, że to jest temat ważny dla dziecka, jest dla nas taką rzeczą, która jest najbardziej istotna na świecie. On się wtedy natychmiast staje ważny też dla nas. I myślę, że to nas trochę odróżnia od kontaktu z różnymi innymi osobami w otoczeniu dziecka, kiedy dziecko czasami opowiadając o czymś, co jest dla niego ważne, co jest dla niego takie ekscytujące albo co jest dla niego trudne, spotyka się z reakcją takich osób dorosłych, bliskich, które nie mają za bardzo na to czasu albo które mówią właśnie, że nie jest to coś, co jest warte uwagi, a jest, zawsze jest, więc to, o co mogę obiecać i o czym mogę zapewnić, to, że w telefonie zaufania każdy temat jest dobry i z każdym tematem można się do nas zwrócić. Tak, mówiłam, że to jest trudne pytanie, bo o tym prawdopodobnie można by gadać bardzo, bardzo, bardzo długo, ale też może się zatrzymam na chwilę i będę odpowiadać dalej na pytania. Pan Wiktor Kotwica, który nie pierwszy raz jest z nami, napisał, że kilka razy byłem na zgłoszeniu, które pochodziło od operatora telefonu zaufania u nastolatków do zaburzeń psychicznych czy prób S. Dla wszystkich tych Państwa, którzy nie wiedzą, co to są tak zwane próby S, w żargonie fachowym, medycznym, próby S to są to próby samobójcze. Słuchają nas z pewnością osoby niezwiązane bezpośrednio z zawodem, więc Panie Wiktorze, pozwoli Pan, że wtrąciłem takie wyjaśnienie, żeby było to jasne dla wszystkich. Tomasz, ja mam do Ciebie takie pytanie. Jakie najczęściej otrzymywałeś informacje od rodziców może, od dorosłych, może od dzieci, kiedy zapoznali się z Twoją akcją? Jakie padały komentarze pod tym filmem, który nagrałeś? Mógłbyś kilka rzeczy na ten temat opowiedzieć, bo wydaje mi się, że ma to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o budowanie świadomości, rozumienia tego narzędzia, jakim jest telefon zaufania, w ramach wsparcia psychologicznego, o którym też mówisz. Bardzo ciepłe przyjęcie było. Wszyscy mówili, że to super akcja. Zresztą to nie pierwszy post, który dedykuję właśnie chorobom psychicznym. I to, co najpiękniejsze w tych postach, to zauważam, że ludzie komentują i zauważają podobne problemy u siebie i co jest najpiękniejsze, to widzę, że piszą do siebie, to napiszmy na priv i zawiązują relacje, wspierają się wzajemnie. To jest coś niesamowitego
i otrzymywałem, no już może nie bezpośrednio pod tym postem na temat telefonu zaufania, ale już wcześniej pisałem o telefonach dla dorosłych i tam ludzie na przykład pisali komentarz pod tytułem właśnie uratowałeś komuś życie, co no, jest dla mnie czymś bardzo budującym, no bo to jest zaledwie napisanie kilku słów przez internet, a jednak no, gdzieś tam ludzie no, czują to, korzystają z tego i później są tego owoce piękne w postaci no, wsparcia, które daje ten telefon, więc absolutnie pozytywne relacje. Był jeden komentarz, że no nie można się tam dodzwonić. Ja oczywiście dzwoniłem wcześniej na numer 116 111 po to, żeby upewnić się, czy odbierze go ktoś, czy odbierze go rzeczywiście fachowiec, psycholog, więc no przyznam szczerze, nie było łatwo dodzwonić się, musiałem wykonać kilka prób, natomiast no, byłem uparty w tym, co robię, no i w końcu udało mi się dodzwonić, odebrała pani psycholog i chwilkę mogliśmy porozmawiać, że rzeczywiście telefon działa, że jest dostępny 24 godziny na dobę, no i że niestety często linie są obciążone i no, nie są w stanie operatorzy, że tak powiem, przerobić tych wszystkich zgłoszeń, więc no, trzeba próbować po prostu i nie poddawać się. Fajnie by było, gdyby rzeczywiście można było połączyć się od razu, żeby była tak rozbudowana ilość tych przyjmujących osób, bo rozumiem takie zdenerwowanie, które być może pojawia się u kogoś, kto wiesz, w końcu no, podejmuje tą odważną decyzję, dzwoni, a niestety odbija się od ściany i sądzę, że to może być bardzo przykre doświadczenie, ale jeśli będziecie kiedyś dzwonić, jeśli ktoś słucha nas, kto będzie dzwonił, no naprawdę nie ma co się tam zrażać i trzeba po prostu za chwilkę spróbować jeszcze raz i na pewno ktoś się zgłosi. Rany, to jest tak ważny kawałek dotyczący funkcjonowania naszego właśnie, że się od razu odniosę. Tak, to prawda, dodzwonić się do nas bardzo trudno. Jest tak, że konsultantów na linii jest zdecydowanie mniej niż dzieci, które chcą otrzymać pomoc, natomiast wiemy, że to się udaje, że czasami, tak jak mówisz Tomasz, trzeba być cierpliwym i spróbować zadzwonić kilkukrotnie, spróbować zadzwonić w różnych porach. No my ze swojej strony robimy co w naszej mocy, żeby tę odbieralność zwiększyć i żeby dostosować się do potrzeb dzieci. Staramy się monitorować ten ruch, staramy się dokładać wszędzie, gdzie tylko można, dodatkowych konsultantów, dodatkową parę uszu i oczu, bo no widzimy, kiedy dzieci dzwonią najczęściej. Wiemy, że najczęściej dzieci dzwonią wieczorem, więc wieczorem ta obsada na linii jest naprawdę silna. Troszkę mniej gdzieś tam nad ranem, wtedy dyżuruje mniej osób. Staramy się jakby przesuwać, tak dysponować tymi zasobami, które mamy, żeby były one jak najlepiej wykorzystane. Natomiast rozbijamy się często niestety o coś bardzo takiego, no spodziewają się Państwo, co powiem, o pieniądze. Nie jest tak, że możemy pozwolić sobie na zatrudnienie i uruchomienie linii w tak dużym wymiarze, jak byśmy chcieli. Odbieramy cały czas. To jest tak, że telefon nie siada. Nie ma takich momentów, kiedy nas nie ma, kiedy nikt nie pracuje. Pracujemy naprawdę całą dobę, w święta, w Sylwestra. We wszystkie te momenty, kiedy no, różne inne miejsca, które świadczą pomoc psychologiczną, nie są dostępne, natomiast czasami to jest rzeczywiście wyzwanie i jest to piekielnie trudne. Ja wyobrażam sobie, co przeżywa taki młody człowiek, kiedy właśnie bierze telefon do ręki, w końcu się odważył i słyszy tam, że wszyscy konsultanci prowadzą teraz rozmowę. My się staramy to finansowanie cały czas zdobywać. I uruchomiliśmy teraz zbiórkę na nasze 15 urodziny, żeby móc pozwolić sobie na to, źle to brzmi, no tak, ale pozwolić sobie na to, żeby odbierać więcej telefonów od dzieci, no ale do tego potrzebujemy pomocy, niestety cały czas
no, w 100% opieramy się na indywidualnych darczyńcach, na firmach, na osobach, które mają dobre serce i chcą pomagać dzieciom. Takiego stabilnego finansowania niestety nie mamy. No, daj Boże, żeby w tak intensywnie zmieniającej się otoczeniu w ostatnim czasie padło to na taki grunt, żeby nikomu nie trzeba było tłumaczyć, po co to jest nam tak naprawdę potrzebne, że ten mechanizm wsparcia psychologicznego dla dzieci jest taki istotny, tylko żeby po prostu wskazać, jakie są potrzeby, żeby ktoś je realizował. Ja jestem optymistą, mam nadzieję, że tak się stanie, trzymamy za to kciuki i za chwilkę nasi widzowie i słuchacze zostaną poczęstowani garścią informacji, gdzie możemy się dowiedzieć więcej na temat numeru, dowiedzieć się więcej o fundacji. Z pewnością każdy z nas, kto chce wspierać różne projekty, chce wiedzieć więcej. O samej fundacji dzisiaj nie będziemy mówić, bo robicie Państwo bardzo dużo dobrego i wielowątkowo i musielibyśmy naszą dzisiejszą audycję poprowadzić tak przynajmniej na 5-6 godzin, a uważam, że chyba nikt nie jest w stanie dzisiaj teraz tego wytrzymać, ale skupimy się na tym numerze zaufania, na numerze, który jest do dyspozycji. Przed chwilą Pani powiedziała i zresztą Tomasz też użył takiego słowa, że czasami bardzo trudno się dodzwonić. Z jednej strony to powinno cieszyć, że tak dużo młodych ludzi, dzieci decyduje się poprosić o pomoc. Zaś z drugiej strony to przeraża, że aż tyle jest takiego zapotrzebowania. Tomasz, czy spotykałeś wpisy, komentarze, które, tak jak przed chwilą tutaj kolega napisał, że był świadkiem różnych takich sytuacji, gdzie ewidentnie padały przykłady, gdzie ten numer zaufania no, został wykorzystywany. Takie informacje do ciebie też tam wpadały do ciebie na twoje media społecznościowe? No, nie bezpośrednio ktoś nie pisał, że zadzwonił i to się udało, ale no, można było wywnioskować między wierszami, że właśnie tą ścieżką poszedł i właśnie dzięki temu, że zadzwonił, no, udało się pomóc. Przed chwilą padło taki komentarz, bo ta część pytań i odpowiedzi za chwilkę będzie do Państwa dyspozycji. Pani Sabina Śliwa, dobry wieczór Pani Sabino, napisała taki komentarz bardzo trudny, przykry, smutny, ale ważny. Smutne, że dzieci boją się czegoś powiedzieć swoim rodzicom, bo boją się ich reakcji. No a w numerze zaufania tego nie ma, no bo ani kogoś fizycznie nie znają, nie ma jakiejś takiej barier emocjonalnych i to chyba ułatwia. Jak z tym jest tak w praktyce, Pani Katarzyno? Tak, to na pewno ułatwia, dlatego też mówimy o tym, że telefon zaufania jest anonimowym miejscem, jest on miejscem anonimowym dla dzieci, jest też miejscem anonimowym dla konsultantów. Dziecko nie wie, z kim dokładnie rozmawia, dostaje tylko taką przestrzeń do tego, żeby móc opowiedzieć o swoich trudnościach i na pewno jest dzieciom lżej. Zresztą dzieci nam to często mówią w połączeniach albo piszą nam to w wiadomościach, że dlatego się do nas odezwały, bo wiedzą, że to jest właśnie takie anonimowe miejsce i jest im łatwiej. Co do tego, co napisała Pani Sabina, tak, no ja się bardzo zgadzam, że jest to smutne, kiedy dzieci boją się reakcji swoich rodziców, ale czasami to jest tak, że się wcale nie boją, ale na przykład martwią się o swoich rodziców. Nie chcą, to cytaty, nie chcą dokładać im kłopotów, nie chcą, żeby się martwili, bo wiedzą, że mają swoje kłopoty i swoje trudności. I to też jest duża rola nas, dorosłych, żeby pokazywać jednak dzieciom, że my mamy zasoby, mamy przestrzeń i siłę na to, żeby się zająć ich problemami. Że nawet jeżeli mamy swoje własne, to jesteśmy tutaj dla nich i możemy pomóc się mierzyć z tymi ich sprawami i że to nie jest tak, że wymagamy od nich, że one muszą być z tym same. No bo samodzielne, takie w pojedynkę radzenie sobie z kłopotem, kiedy ma się naście lat albo kiedy ma się kilka lat, bo część dzwoniących do nas dzieci to też 8-9-latki, to niewielki odsetek, ale jednak też się zdarza. Bardzo dużo tych problemów, o których mówią, dałoby się o wiele, wiele łatwiej rozwiązać, kiedy miałoby się zaufanego dorosłego przy boku, kiedy miałoby się taką osobę, która siądzie i razem z tą młodą osobą zastanowi się nad tym, co robić, od czego tutaj zacząć, czym się zająć, gdzie to zgłosić i gdzie dalej z tym iść. Natomiast dzieci właśnie z całą tą swoją empatią, troską i martwieniem się o rodziców czasami dlatego im o tym nie mówią.
Pani Katarzyno, ja zadam takie pytanie, które chciałbym wykorzystać trochę, może nie jako poradę, bo to nie taka forma współpracy, ale na takim etapie, że Pani opowiada i radzi tutaj widzom i słuchaczom, co robić, ale jak powinniśmy rozmawiać z dziećmi, z młodymi ludźmi, żeby, no właśnie, żeby jak najrzadziej dzieci czy młodzież korzystała z takich numerów, w jaki sposób my, dorośli, powinniśmy te rozmowy prowadzić, co robić, a czego już z pewnością na pewno nie robić. Prosta będzie ta odpowiedź tym razem, bo myślę sobie, że po prostu rozmawiać, nie uciekać od tematów różnych, trudnych, bolesnych, dziwnych. Można by z tego zrobić jakieś spotkanie na temat tego, czego można się nauczyć od telefonu zaufania, czyli właśnie wysłuchać dziecko, dać mu poczucie, że jest ważne i to, o czym mówi, jest ważne i nie zbywać go, nie lekceważyć, nie oceniać, co jest niesamowicie zaskakujące dla mnie ciągle, cały czas, to, że my tak łatwo bagatelizujemy sprawy związane z psychiką, z emocjami, z odczuciami. Kiedy dziecko nam mówi, mamo, tak mnie strasznie ząb boli, no to zazwyczaj w miarę szybko pojawia się tam pomysł, trzeba iść do dentysty, trzeba szybko coś z tym zrobić, bo jeżeli ten ząb będzie bolał, to prawdopodobnie popsuje się bardziej, problem będzie tylko większy i bardziej kosztowny. Natomiast kiedy dziecko mówi, mamo, mnie tak serce boli, nie mogę sobie z niczym poradzić, nie chce mi się wstawać rano, nie mam siły, żyć mi się nie chce, to mamy niesamowicie inne reakcje często. Nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że zawsze, ale raczej niestety zdarza się, że chcemy kogoś tam trochę unieważnić, powiedzieć mu, no słuchaj, to nic takiego, przejdzie ci, no jakoś sobie poradzisz, może pójdziesz na spacer i wtedy ci będzie lepiej, albo boimy się o tym rozmawiać, no, bo kiedy dziecko mówi coś tak strasznego, no to rzeczywiście to łamie serce rodzica i to może sprawiać, że pojawia się gigantyczny stres i pojawia się niesamowite napięcie, natomiast jeżeli ta młoda osoba zobaczy, że mój duży rodzic, odpowiedzialny rodzic, ktoś, kto ma się mną zająć, się tego przestraszył, no to co ma czuć to dziecko? Nie ma siły, żeby się z tym zmierzyło, kiedy spotka się z taką naszą reakcją, więc kiedy rozmawiamy z dzieckiem o tym czymś, co jest dla niego trudne, fajnie jest od tego nie uciekać i fajnie jest tego nie oceniać, nie krytykować, nie bagatelizować, w żadną taką skrajność nie uciekać, tylko z dzieckiem pobyć, podpytać, co to dla ciebie znaczy, kiedy tak się dzieje, co dokładnie czujesz, od kiedy tak masz. Bycie z dzieckiem, taka życzliwa ciekawość i wysłuchanie tego, co ono nam ma do powiedzenia, to myślę sobie, że jest naprawdę połowa sukcesu. No i słuchanie potrzeb dzieci. Dzieciaki są niesamowicie mądre. Kiedy rozmawiamy o pomocy psychologicznej, robimy spotkania, ja pracuję też z dorosłymi i kiedy rozmawiamy o tym, że dziecku potrzebna jest pomoc specjalisty, to rodzice często mają mnóstwo obaw. Tutaj nawet ktoś chyba napisał, dobrze, nie coś takiego, mnóstwo obaw, że do psychologa to już trzeba mieć jakiś strasznie duży problem, że do psychiatry to już w ogóle jakieś strasznie skrajne przypadki i rodzice uciekają w jakieś takie stereotypowe myśli, w jakieś takie stare historie, typu, no nie wiem, żółte papiery, moje dziecko nie będzie mogło pracy potem znaleźć, a dzieci wiedzą, że to jest nieprawda. Dzieci wiedzą, że pomoc psychologa jest fajna i każdemu się należy. Dzieci wiedzą, że psychiatra to nikt straszny, tylko lekarz taki sam jak każdy inny i one mają ochotę z tego korzystać. Bardzo często mówią, ja bym chętnie poszła, tylko no rodzic, opiekun prawny nie chce mnie zapisać. No mówiłem, ale nic z tego. No a niestety, kiedy dziecko nam powie raz, zapisz mnie do psychologa i to się nie wydarzy, to jest niestety bardzo duże ryzyko, że drugi raz nie poprosi, bo już się zraziło, bo już się zmartwiło, bo już zobaczyło to przerażenie w oczach rodzica, no i nie ma w sobie siły do tego, żeby zrobić to drugi raz. Także ten długi wywód, podsumowując, trzeba być obecnym i trzeba z dzieckiem rozmawiać o tym, co ono czuje. Myślę sobie, że danie odpowiedniej przestrzeni czasu i swojej cierpliwości to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pani Katarzyno, teraz kiedy Pani to powiedziała, to ja sobie przypomniałem jeden z takich reklam, spotów społecznych, które opowiadały o problemie, no, jak co roku w sezonie wakacyjnym tonie mnóstwo ludzi na świecie. Już nie chcę powiedzieć, czy w Polsce, czy w Norwegii.
I tam bardzo często tak spektakularnie chcemy się doszukiwać takich momentów, kiedy te osoby toną, jak na filmach może hollywoodzkich, a bardzo często jest tak, że te osoby toną w ciszy. I ja w tym momencie taki dreszcz mnie przeszedł i sobie pomyślałem, że te dzieci też w takiej ciszy już w pewnym momencie już tej pomocy nie mogą otrzymać i robią złe rzeczy. Jeszcze Proszę. jedna rzecz, bo teraz przyszło mi to do głowy. Dzieci bardzo często dają nam znaki, dają nam sygnały i starają się pokazać nam jakoś, że się kiepsko czują. A propos tego tonięcia w ciszy, to jest cisza, ale coś tam się pojawia, tylko że nie zawsze jesteśmy na tyle uważni, żeby to dostrzec. I niekiedy zdarza się tak, że młoda osoba, która opowiada nam o tym, że źle się czuje, i my w trakcie takiej konsultacji w 116, 111 staramy się poznać też tło tego wszystkiego, żeby móc dziecku towarzyszyć w szukaniu rozwiązań, w szukaniu zasobów, w szukaniu życzliwych, wspierających osób w otoczeniu, to musimy się dowiedzieć trochę więcej o tym, co tam się w życiu dziecka dzieje i pytamy, ale mówiłeś komuś, mówiłeś mamie, tacie, wychowawcom? Nie, ale starałem się im pokazać. No i podpytujemy jak. No na przykład puszczałem smutną piosenkę, albo pokazałam mamie swój wiersz, albo właśnie zrobiłam sobie jakąś krzywdę, miałam nadzieję, że zauważy, a kiedy w tym zabieganiu jakichś swoich trudnościach, czy nie wiem, jakiejś nieuważności nie dostrzeżemy tego, to możemy takie bardzo, bardzo ważne sygnały przegapić. A o to też zawsze warto zapytać. Skoro mi coś takiego puszczasz, skoro mi coś takiego pokazujesz, to z jaką intencją? Co chcesz mi przekazać? Jak ty to rozumiesz? Co to dla ciebie znaczy? Myślę sobie, że ta uważność to jest klucz. Tomasz, ty od ponad 8 lat prowadzisz różnego rodzaju akcje edukacyjne, szkolisz, pierwsza pomoc, różnego rodzaju pomysły kotłują się w tej twojej głowie. I powiedz mi proszę, jak często w trakcie kontaktu z dorosłymi właśnie dorośli pytają cię o formy wsparcia psychologicznego? Jak często ten temat wychodzi na tak zwanych kursach z pierwszej pomocy? Czy to jest marginalny temat, czy wręcz przeciwnie, obserwujesz jakąś taką tendencję, że idzie ku dobremu? Zdecydowanie marginalny. Powiem szczerze, że nikt nigdy na kursie pierwszej pomocy nie poruszał tematu wsparcia psychologicznego, więc temat jakby zupełnie nieobecny na moich kursach. Natomiast co muszę powiedzieć, ja przysłuchuję się tej rozmowie z wielkim zaangażowaniem, bo sam jestem rodzicem. Moja córka ma 9 lat, syn 6 i widzę mnóstwo tych zagrożeń i czasami rzeczywiście te sygnały, które gdzieś tam płyną od dzieci, muszą być bardziej zauważalne i to jest też lekcja dla mnie, więc bardzo się cieszę, że uczestniczę w tej rozmowie, że słucham ciebie, Kasiu, bo mówisz o bardzo ważnych rzeczach, o tym, że jednak te dzieci gdzieś dają te sygnały, a my dorośli czasami w tym zabieganiu gdzieś je lekceważymy, więc przysłuchuję się i po prostu spijam słowa z tych ust, bo mówisz bardzo, bardzo ważne rzeczy. Powiedziałaś też o tym, żeby nie oceniać takie dzieci, a to z kolei jakby wychwytuję i stosuję u siebie jako ratownik medyczny na wizytach, bo często właśnie niestety spotykałem się z tym, że pracowałem w zespołach, w których osoby oceniały postępowania tych naszych pacjentów i to było bardzo smutne i wściekałem się na to, więc przepraszam, Jacku, bo być może chciałeś ten temat jeszcze poruszyć później, ale chciałem przytoczyć jeden przykład, gdzie to ocenianie nie jest na miejscu. Miałem niedawno wezwanie do dziewczyny 14-letniej, która upoiła się alkoholem na wycieczce szkolnej i wychowawca musiał zareagować jak musiał, czyli wezwał policję,
dziewczynka wydmuchała promil alkoholu, wezwano pogotowie, przyjechaliśmy. No i rzeczywiście spotykałem jakby pokątnie wśród tych osób, które gdzieś tam były, pewne oceny w stosunku do tej dziewczyny. Oczywiście ja od razu to gdzieś tam odsunąłem na bok, powiedziałem: słuchaj, jestem teraz ja tutaj z tobą, możesz czuć się bezpiecznie, jestem przy tobie, zostanę, nie będę cię oceniał w żaden sposób. I co się później okazało? Dziewczyna wcale nie była jakąś patolą, która po prostu napiła się na wycieczce. Okazało się, że zmarł jej ojciec, że matka zachorowała na raka z przerzutami, wiesz, do mózgu i w trakcie tej choroby, wiesz, wyzywała tę dziewczynkę, oskarżała, wiesz, mówiła rzeczy no niestworzone. Więc ona cała przytłoczona tymi impulsami gdzieś spróbowała odreagować w ten sposób i rzeczywiście jak później wychowawczyni rzuciła te światło na tą osobę, to rzeczywiście te oskarżenia czy wyśmiewania z boku no, były zupełnie nieuzasadnione. I jeśli mogę, jeśli słuchacie nas, ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, to starajmy się naprawdę nie oceniać tych występków, tych sytuacji, do których jesteśmy wzywani. Jeśli oczywiście mam rację, Kasiu, bo łatwo jest komuś powiedzieć: a jesteś głupi, że to zrobiłaś, a z takiej pierdoły popełniasz takie próby. Natomiast rzeczywiście nie wiemy do końca, co siedzi w tych głowach naszych pacjentów i myślę, że wyrokowanie, ocenianie ich no, nie jest na miejscu, nie taka nasza rola. Kasiu, pani Katarzyno, proszę. Widać, że się wyrywam do odpowiedzi. Tak, no tak. Już. Zdecydowanie to jest tak, że zachowanie dziecka to zawsze jest reakcja na coś. I jeżeli to jest tak, że robi coś niebezpiecznego, ryzykownego, coś, co z perspektywy osoby dorosłej wydaje nam się jakimś zachowaniem nieodpowiednim, to prawdopodobnie robi to z jakiegoś powodu i poznanie tego powodu może pomóc się później z tą sytuacją uporać. Natomiast ocenienie dziecka, nakrzyczenie na nie, czy zrobienie z tego jakiejś sensacji, awantury, prawdopodobnie jedyne, co zrobi, to zamknie nam do tego dziecka drogę na długi czas. To, co wiem też z rozmów z dzieciakami na linii, to, że bardzo często, no właśnie nawet w takich interwencyjnych sytuacjach, to, co jakoś wpływa na nie na dalszy czas, znaczy w bardzo duży sposób, to też to, z jaką reakcją się spotkają. Młode osoby, których życie jest zagrożone, które nam o tym mówią i do których jesteśmy zobowiązani wezwać pomoc, zazwyczaj są w lęku, są w niepokoju i mówią właśnie, że będą ocenieni, że jest takie słowo, które bardzo, bardzo często pada w telefonie, że będę uznany za kogoś atencyjnego. I w pewnym sensie tak, no wszystko to, co dzieci robią, jest jakąś próbą uzyskania uwagi, ale to przecież dobrze, że chcą uzyskać uwagi. Szkoda tylko, że muszą posuwać się do takich działań, że nie wystarczy powiedzieć: słuchaj, mam problem, potrzebuję cię, tylko trzeba iść dalej w coś takiego, co naprawdę nami dorosłymi wstrząśnie i sprawi, że już zwrócimy oczy na to dziecko, bo faktycznie będzie tam coś takiego grubego, jakaś petarda. Kiedy młoda osoba, do której przyjeżdża pomoc, spotka się z fajnym zachowaniem ratownika, policjanta, psychologa, bo czasami też w taki sposób staramy się pomóc dzieciom, że kontaktujemy się z jakimś specjalistą czy jakąkolwiek osobą dorosłą w jego otoczeniu. Jeżeli ta osoba nie oceni, nie nakrzyczy, nie zrobi czegoś takiego, co dzieckiem wstrząśnie, to dziecko ma potem o wiele, wiele większą motywację i chęć do tego, żeby sięgnąć po pomoc. Otwiera się i mówi, co się z nim dzieje, natomiast kiedy wychodzimy do tego dziecka z taką postawą: to powiedz, co ty tu narobiłeś, dlaczego to zrobiłeś, to dziecko prawdopodobnie powie, że żartowało, że jednak w ogóle tylko chciało sobie sprawdzić coś tam, że już mu przeszło, w ogóle już nic się nie dzieje i zamykamy sobie drogę do tego, żeby mu pomóc.
czasami też dzieci mówią nam o tym, że no właśnie już coś zgłaszały, już coś mówiły i jedyne co je spotkało to kara na telefon, kara na wyjście. No i one wtedy naprawdę nie są gotowe na to, żeby jeszcze raz się otworzyć, jeszcze raz się na takie zranienie wystawić. Nie ma takiej opcji, także jakby bardzo się zgadzam z tym, że to ocenianie, krytykowanie, szeptanie i jakieś opowiadanie czegoś na to dziecko, kiedy ono ewidentnie przeżywa dramat, no to nie jest dobry pomysł nigdy. I fajnie by było, kiedy już emocje opadną, kiedy już, nie wiem, stan upojenia minie, siąść i zastanowić się, co sprawiło, że ty w ogóle to zrobiłaś. Co cię do tego doprowadziło? Jaka sytuacja wywołała w tobie taką chęć, taką potrzebę? Na czym ci zależało? A spokojnie, powoli, bez pośpiechu. To już się wydarzyło, już się tego nie odwróci. Teraz fajnie jest to dobrze zaopiekować. Jestem przeszczęśliwy, bo w tym momencie, w tej części, gdzie są komentarze, drodzy widzowie i słuchaczom piszą różne swoje przemyślenia albo też dzielą się swoimi doświadczeniami. Jest mi niezmiernie miło, drodzy Państwo, że tak właśnie jest. NT Live to przestrzeń nie tylko i wyłącznie związana z gościem i z prowadzącym. Dla mnie największą frajdą za każdym razem, kiedy Was widzę tutaj, kiedy wchodzicie w tę interakcję, kiedy komentujecie, kiedy zadajecie pytania, potem kiedy ta rozmowa nawet żyje wiele tygodni i miesięcy. Tak więc jestem niezmiernie Państwu za to wdzięczny. Chciałbym jeszcze też bardzo podziękować jednej osobie, pani Monika Kamińska, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, której bardzo dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za to, że dołożyła wszelkich starań, żeby pani Katarzyna się dzisiaj z nami tutaj pojawiła. Ja wiem, że to nie jest proste, bo jeżeli jest tak mało specjalistów i specjalistek, którzy obsługują ten numer zaufania, to w tym momencie pani Katarzyna mogłaby być po prostu zajęta pracą. Dlatego pani Moniko, bardzo dziękuję za otwartość, dziękuję za takie spontaniczne podejście do mojej osoby, do NT Live, bo nagle zadzwonił do pani jakiś kosmita z północy i powiedział, że ma pomysł i ma takiego drugiego kosmitę, który się nazywa Modrzewski Tomasz i on coś fajnego zrobił, chcemy to przerzucić na taki NT Live'owy warsztat. I pani powiedziała, dobrze, no to robimy, no to fajnie. No to robimy. Tak więc jeżeli pani Moniko mnie dzisiaj słyszy, a mam nadzieję, że tak, to najserdeczniej panią pozdrawiam, jest mi z tego powodu bardzo miło. Do tych komentarzy naszych gości będę prosił, żebyście odnosili, czy w trakcie, czy może już później, a Q&A, ta cała część pytań, które już Państwo z pewnością macie w swoich pięknych umysłach, będziemy chcieli za jakąś chwilkę rozpocząć. Pani Katarzyna w trakcie naszego technicznego spotkania tak powiedziała na głos, że byłoby cudownie, gdyby dzisiejsza audycja dotarła nie tylko do ratowników, pielęgniarek, lekarzy, ale i policjantów, i Straż Miejska, i rodziców, i nie mam hopla na którymś z punkcie, ale i księży, i opiekunów, i wszystkich tych, którzy na każdym etapie swojego życia spotykają dzieci na swojej drodze i młodzież. Pani Katarzyno, dlaczego jest to takie ważne, żeby nasza bierność była absolutnie zerowa, a nasze zaangażowanie w tej kwestii było bardzo duże? A jak na to pytanie pani odpowie, to bym bardzo prosił, żebyśmy przeszli do takiego konkretu, czym się posługuje numer zaufania albo osoby, które tam w tym numerze zaufania pracują. No to dlaczego ta bierność nie powinna się absolutnie pojawiać, mam wrażenie i mam nadzieję, że już troszkę wybrzmiało od tej bierności. No może się tą metaforą mogę posłużyć, dzieci toną w ciszy, jeżeli to nie jest tak, że my się interesujemy tym, co się u nich dzieje, jeżeli nie sprawdzamy, nie pytamy, no to one same z taką inicjatywą mogą nie wyjść. Dziecko też, tak jak na szkoleniach z komunikacji często mówi się o tym, żeby postawa była otwarta, wtedy ktoś chętniej się do nas odezwie, no to tak jest też w kontakcie z dzieckiem. Jeżeli młoda osoba widzi kogoś, kto jest zajęty, zakręcony, zaaferowany w swoim światem, naprawdę nie będzie chciała mu zaprzątać głowy. Jeżeli to jest tak, że ktoś nawet nie ma pojęcia, jak pomóc, nie wie, co z taką sytuacją zrobić, nigdy się nie spotkał, albo nawet rzeczywiście się jej boi, ale jest życzliwie i z taką obecnością świadomą przy dziecku, to razem coś wymyślą. Można szukać tej pomocy dalej, można kierować tę pomoc dalej
i takie dziecko kierować dalej i wtedy to już jest jakiś pierwszy krok do tego, żeby dziecko dostało pomoc i wsparcie. Obojętność to ściana i brak jakiegokolwiek kroku w kierunku rozwiązania. I tak, no, każda z osób, która ma jakąś styczność z dzieckiem i może przekazać dobre słowo, czy wskazówkę dotyczącą tego, gdzie to dziecko może się podziać, zadzwonić na numer telefonu zaufania. Nie tylko nasz, już jest mi naprawdę wszystko jedno, który to będzie. Jeżeli telefonów zaufania jest więcej, to czemu by nie korzystać z nich wszystkich? Pokieruję do psychologa, do pedagoga w szkole, do ośrodka interwencji kryzysowej, do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli fajny policjant na jakiejś interwencji powie dziecku, słuchaj, jeżeli chcesz porozmawiać, to możesz tam. Jeżeli ten ksiądz, który sam nie wie, jak opracować jakiś temat, bo jest księdzem i zna się na życiu duchowym, a słyszy, że dziecko ma jakiś problem związany z psychiką, nie jest w stanie pomóc, to też przecież może przekierować dalej. I jeżeli dla dziecka taka osoba jest autorytetem, a te wszystkie osoby, o których tutaj mówimy, bardzo często autorytetami są, no to taki przekaz też będzie miał podwójną moc. I też to informowanie o nas gdzieś tam w mediach i ten post, Tomku, twój, i to, żeby dzieci pisały ten numer telefonu sobie w zeszycie i to, że później ludzie pod tym wymieniają się swoimi doświadczeniami, to też buduje taką fajną świadomość, że ze swoim problemem nie jestem sama i są inne osoby, które też mają taki problem i te osoby sobie z nim radzą. To nie jest tak, że to tylko mnie spotkało. To buduje poczucie, jakąś taką korektywną myśl, że każdy czasem czuje się źle i jest z tego wyjście, tylko trzeba dać sobie pomóc i sięgnąć gdzieś to po tę pomoc i wsparcie. No więc im więcej tego mówienia o nas i im więcej reagowania na wszystkie potrzeby dzieci, tym oczywiście lepiej. To teraz od 15 lat, od 15, jesteśmy świeżo po 15 urodzinach. To 15 lat, Enter-Life jest od blisko 4, to mam co gonić. To jak będę na wysokości 15, to już będziecie po kolejnych, tak więc no, mam nadzieję, że tak długo widzowie i słuchacze z nami wytrzymają, a jestem przekonany, że wasz numer wytrzyma i będzie miał się dobrze, pani Katarzyno, bo jest już teraz mnóstwo zapewnień, że musicie być, musicie funkcjonować, a jakoś tak podświadomie wierzę w to, że to, co się dzieje w obecnym czasie, w takim geopolitycznym przekazie, będzie wam sprzyjało i będę trzymał z pewnością za to kciuki. Ale no to teraz mimo wszystko poproszę panią o mimo wszystko pewne takie narzędzia, takie umiejętności, które może nawet nie, że pani nas dzisiaj nauczy, ale na co zwrócić uwagę, żeby to szlifować. Dla Tomka jako ratownika w SOR-ze, dla mnie w prehospitalu, koleżanki, koledzy w różnych miejscach, o których żeśmy przed chwilą wspomnieli, no to właśnie na co powinniśmy bardzo mocno zwracać uwagę i w którym kierunku pójść. Dokładnie tak samo jak pani jako konsultantka tego numeru, jako psycholożka zwraca uwagę na rozmowę z dziećmi. To co to takiego? Taki przepis na to ciasto byśmy potrzebowali. My w telefonie zaufania korzystamy ze standardowych narzędzi rozmowy psychologicznej, co pewnie absolutnie nic państwu nie mówi. Tajemniczo brzmi, a tak naprawdę wcale nie jest trudne. Chodzi o to, żeby w rozmowie dowiedzieć się, jak się dziecko czuje, upewnić się, że dobrze je rozumiemy i towarzyszyć mu w poszukiwaniu takich zasobów, które bardzo często w sobie ma. Nasza fundacja, która prowadzi telefon, nazywa się Dajemy Dzieciom Siłę. Może nie tyle dajemy, ale staramy się w tych rozmowach tę siłę razem z dzieckiem znaleźć, siłę, energię, chęć do tego, żeby po tę pomoc uzyskać. No, tak jak wspominałam, każda nasza rozmowa zaczyna się od tego pytania, w jakiej sprawie do nas dzwonisz? I myślę sobie, że wszelkie pytania, które są otwarte i nakierowane na to, i nakierowane na to, żeby dowiedzieć się, co się u młodego człowieka dzieje. Nie takie sztampowe, typu, no co tam u ciebie w szkole i natychmiast odwrócenie się i dalsze robienie jakichś tam swoich rzeczy, tylko takie autentyczne zaciekawienie się dzieckiem, tym, co się u niego dzieje, co się dzieje w jego świecie. To jest pierwsza ważna sprawa. Swoją drogą pojawił nam się już trochę taki temat no właśnie różnych ryzykownych zachowań ze strony dzieci i młodzieży. No myślę sobie, że to nasze zaciekawienie i to nasze towarzyszenie, absolutnie nie chciałabym, żeby to mylić z jakimś takim śledzeniem i kontrolowaniem, takim nie wprost, to jest
pierwszy i w ogóle najwspanialszy sposób na to, żeby dziecko przed tym uchronić. No bo kiedy interesujemy się tym, z kim nasze dziecko się przyjaźni, co robi w sieci, czym się interesuje, czym się zajmuje, czym się martwi aktualnie, no to mamy o wiele, wiele większe szanse, żeby wychwycić to, że będzie działo się coś niepokojącego, że wtedy to zauważymy. To, co jest ważnym narzędziem w naszej pracy i ważnym narzędziem każdej osoby, która ma tę przyjemność rozmawiać z dzieckiem w jakichkolwiek innych okolicznościach, no to też jest to pytanie o emocje i też odzwierciedlanie. Taki młody człowiek, który jest w trudnej jakiejś sytuacji dla siebie, bo ma kłopoty w relacjach z rówieśnikami. To jest najważniejszy po prostu temat dla nastoletnich osób, jak układa się jego życie rówieśnicze, bo ma problemy w relacjach z rodziną, bo ma jakieś trudności w szkole. No przecież tak bardzo wymagamy, żeby dzieciom dobrze wiodło się w szkole, więc jeżeli coś tam się dzieje nie tak, no to młoda osoba przeżywa ogromne napięcie i stres. Sprawy związane z zakochaniem, wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić, że jest tematem dziecka, wywołuje w nim całą masę emocji i nie każda młoda osoba jest w stanie już te emocje ponazywać, uporządkować, zrozumieć dobrze. Czasami jakoś trudno jest przyznać się do tego, że jest zezłoszczone, albo ciężko jest przyznać, że to, co się z nim dzieje, to jest lęk. I takie czułe zauważenie, co się z dzieckiem dzieje, wiesz co, jakby gdzie słucham, to mam wrażenie, że strasznie się na to wściekasz, no to też jest coś, co uczy go bycia w takim kontakcie z emocjami i uczy go reagowania na te sygnały, które daje mu ciało, bo przecież emocje to sygnały. Fajnie jest też dzieckiem szukać jednak jakichś rozwiązań tego, co się dzieje. I nie mówię też o tym, żeby mówić mu, no w takiej sytuacji musisz iść do pani i natychmiast poprawić tę ocenę. Nie, tylko zastanawiać się razem nad tym. Słuchaj, to co my możemy z tym zrobić? Jakie widzisz opcje? Która z tych opcji jest dla ciebie najbardziej sensowna? Co jesteś gotowy zrobić? A czego się na ten moment boisz i nie ma takiej szansy? Czy ja ci mogę jakoś pomóc? Mam tam z tobą iść? Chcesz, żebym z kimś porozmawiała? Dawanie dzieciom różnych alternatyw tego, co jest do zrobienia, podsuwanie jakichś scenariuszy i pozwolenie, żeby dziecko samo sprawdziło, co tam będzie dla niego najbardziej adekwatne, to jest właśnie taka rozmowa, która jest towarzyszeniem i dawaniem dziecku możliwości, żeby skorzystało ze swojego potencjału. No są oczywiście takie sytuacje, kiedy na to nie ma miejsca, kiedy dziecko jest w stanie zagrożenia zdrowia i życia, no to wtedy musimy być dyrektywni i musimy powiedzieć, słuchaj, teraz to jedziemy na pogotowie. Nie ma innej opcji. I w sytuacji różnych, w takich zagrażających momentach jednak dorośli muszą być dorosłymi i podjąć za to dziecko decyzję, ale wtedy, kiedy takiej konieczności jeszcze nie ma, kiedy ten problem jeszcze nie urósł do takiego momentu, że to zagrożenie życia się pojawia, to wtedy dajmy też temu dziecku możliwość wyboru. Tak sobie myślę. No i my to robimy i myślę sobie, że taka rozmowa w domu może wyglądać bardzo podobnie, ale ma tę niesamowitą przewagę, że ona może być regularna i może być taką naszą stałą rutyną, że rozmawiamy sobie o tym, co się w naszym życiu dzieje. No i fajnie jest też nie obciążać dzieci swoimi problemami. To, co mówiłam wcześniej, że dzieci często się tak bardzo martwią, czy w ogóle mogą powiedzieć cokolwiek swoim bliskim, bo widzą te ich kłopoty, no to też nie bierze się znikąd. Tomasz, a ty jakbyś tak miał od swojej strony jako medyk i z doświadczenia z prehospitalu i z SOR-u, to jakie ty byś miał oczekiwania od swojego na przykład pracodawcy albo od osób, które jakby opiekują się miejscem pracy, w którym jesteś, jakie ty byś chciał szkolenia, jakie narzędzia uzyskać do tego, żeby jeszcze bardziej, lepiej w praktyce móc wspomagać w sytuacji, kiedy to cię spotka, bo pani Katarzyna przed chwilą powiedziała, dzisiejsza audycja jest skierowana absolutnie do wszystkich. Co świta tobie w głowie jako medyk? No bo już masz trochę tych doświadczeń. Gdzie byś chciał jeszcze taki warsztat swój szlifować? No, powiem ci tak, ja należę do tych szczęśliwców, którzy mają zapewnioną i wsparcie psychologa, jeśli chodzi o mój zawód, więc jeśli miałbym sam problemy, mogę się tam zgłosić. Natomiast ja chciałbym przejść takie szkolenie, jak właśnie zachować się na miejscu zdarzenia w
przypadku różnych zdarzeń, czy związanych z próbą samobójczą, czy z myślami jakimiś samobójczymi, w jaki sposób odnosić się do tych osób, co robić, co mówić, a czego unikać zdecydowanie. Więc tego nie ma. Tego zabrakło mi w toku kształcenia, tego brakuje mi w mojej pracy, żeby pracodawca jakby zorganizował tego typu szkolenia i muszę się tego uczyć doświadczalnie, po prostu zdobywając doświadczenie. Łatwo jest przyjechać i kogoś po prostu zapakować, że tak powiem, wprost, brutalnie i zawieźć go w asyście policji do szpitala. Natomiast nie chciałbym być takim tylko transportem, który dokonuje tego, ale chciałbym już na miejscu zdarzenia umieć powiedzieć coś, żeby dać lepsze rokowanie dla tego pacjenta, żeby wyszedł z tego obronną ręką, żeby lepiej było pracować dalej już psychologom czy psychiatrom. Zastanawiam się też, na ile moje postępowanie w tym prehospitalu może zamykać drogę do tego, żeby dziecko otworzyło się później. Czy jestem w stanie swoją arogancją zamknąć tą drogę? Kasiu, może jeśli miałabyś takie rady dla mnie jako medyka, który jeździ do zdarzeń, to co warto mówić tym ludziom, którzy na przykład popełnili próbę samobójczą, B, mają myśli samobójcze. Co mógłbym im mówić, co robić, a czego zdecydowanie nie robić? Taka mnie naszła refleksja, jak teraz tego słuchałam, że jeżeli to jest tak, że medycy nie dostają takiej informacji, nie mają możliwości się poszkolić, potestować, poodgrywać sobie i przygotować się do tego, jak rozmawiać z osobą, która doświadcza kryzysu psychicznego, myśli samobójczych, poczucia braku sensu życia, to jak mają sobie z tym radzić niespecjaliści, prawda? To dopiero jest przerażające. Jakoś wyobrażenie mogłoby być takie, że osoby, które na co dzień się mierzą z takim tematem, to jakoś przygotowane będą, więc to tylko pokazuje, że mamy rzeczywiście sporo pracy. Na pewno to jest tak, że jeżeli na miejscu na miejsce do dziecka, które chciało sobie odebrać życie, czy okaleczyło się mocno, czy jest w jakimś innym rodzaju głębokiego kryzysu psychicznego, pojedzie ktoś, kto nie uszanuje tego, z czym się mierzy, właśnie zacznie oceniać, zacznie krytykować, zacznie unieważniać, zacznie mówić, że to, co się dzieje, jakieś jego problemy są błahe i to, co zrobiło, jest bez sensu, to jest świetny przepis na zamknięcie temu dziecku drogi do otrzymania pomocy i do takiego zblokowania. Natomiast wcale nie tak dużo, jakoś nie są to bardzo skomplikowane rzeczy, tak sobie myślę, które trzeba zrobić, żeby tam się zachować tak po prostu po ludzku i okazać wsparcie. Ja powiedziałam z taką dumą na początku, że my tutaj w Telefonie Zaufania jesteśmy profesjonalistami i profesjonalistkami, że pracują psycholożki, pedagogzki, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, ale to też nie jest tak, że żeby porozmawiać z młodą osobą tak po prostu ciepło i szczerze o tym, jak ona się ma, to trzeba być specjalistą w tym temacie. Wystarczy być na tego młodego człowieka otwartym. Można mu powiedzieć o tym, że nie wiem, co ty przeżyłeś, ale rozumiem, że to było straszne i że bardzo potrzebujesz pomocy. Jestem tutaj z tobą i postaram ci się jej udzielić. Czasami to, czego młoda osoba potrzebuje w takiej sytuacji, to wcale nie jest jakaś bardzo, bardzo intensywna rozmowa, tylko to jest powiedzenie, słuchaj, jestem tutaj z tobą, zadbam o ciebie i danie dziecku koca, żeby się przykryło. I ta pierwsza pomoc psychologiczna to nie są skomplikowane interwencje ze strony terapeutów, to nie jest jakiś taki rozbudowany proces, tylko to jest szczere, ciepłe bycie z dzieckiem, bez oceniania, bez krytykowania, z próbą zrozumienia. Nawet jeżeli mi się w głowie nie mieści to, dlaczego to dziecko to zrobiło,
to fajnie by było, gdybym spróbowała się dowiedzieć. Ale też bez wywiadu, bez dopytywania, bez próby odnalezienia jakiejś sensacji w tym, tylko z taką myślą, jeżeli jesteś gotowy, to ja tutaj jestem i chętnie Cię wysłucham. Nie wiem, czy będę coś w stanie na to poradzić, ale jakoś razem spróbujemy przez to przejść. I ja wiem, że my, swoją drogą, w tym kontekście ten nasz zawód jest bardzo podobny, ratowników i konsultantów, że my się pojawiamy w życiu dziecka tak na chwileczkę i to jest szalenie trudne, no bo trzeba tam jakoś nic nie zepsuć, coś dobrego po sobie zostawić i ten czas na pomoc jest taki krócienki. I bardzo często to, co dziecko z tego kontaktu wynosi, to to, że poczuło się zrozumiane, że to było takie korektywne doświadczenie, że tam był ktoś, kto mnie potraktował serio i to może się wydawać jakąś bzdurką, ale to jest dla tych młodych osób naprawdę bardzo dużo, no bo skoro one są w tym miejscu, że do nas zadzwoniły, a później wy musieliście przyjechać, to znaczy, że tam nie było dobrze, nie? I pobycie z tym dzieckiem i zrozumienie go i wysłuchanie to jest mega ważna sprawa. Co do pomocy nam, też myślę sobie, że żeby no właśnie wspierać osoby, które są w tak trudnych sytuacjach, to trzeba też dbać o siebie. To, co mój nauczyciel pierwszej pomocy zawsze mówił, na czym najłatwiej było obleć egzamin, to to, że podeszło się do pomagania komuś bez zadbania o siebie. Jeżeli my będziemy zestresowani, znerwicowani, wściekli, no to prawdopodobnie jak z taką energią wejdziemy do dziecka, to wiele tam dobrego się nie wydarzy i to pewnie jest kiepska rada, bo wiemy, jak te zawody wyglądają, ile jest tej pracy, ile jest zmęczenia, ale dbanie o swój dobrostan też jest niesamowicie istotne. Ja muszę powiedzieć Pani Katarzyno, że ilekroć pracuję z dziećmi, a zdarza się dosyć często, bo w tym prehospitalu to tak jest, że nie to tylko starsze osoby z nadciśnieniem czy jakiś tam problem sercowy, ale maluchów jest całe mnóstwo. Ja mam taki kłopot, bo dzieciaki są bardzo bezpośrednie i one praktycznie zapytają, jeżeli ten dialog jest, bo czasami jest absolutne wycofanie i nie ma możliwości rozmawiać. W moim przypadku jest jeszcze to tyle trudniejsze, że spotykam dzieci z różnych stron świata, bo tutaj, gdzie mieszkam na co dzień, jest bardzo kolorowo i proszę nie odbierać tego w złym słowach tego znaczenia, ale jest po prostu bardzo urozmaicona ta nasza tutaj wielokulturowość. Ale z dziećmi jest tak, że są mega bezpośrednie i jak tylko chcą o coś zapytać albo cokolwiek powiedzieć, to robią to bez skrupułu i czasami wprowadzają mnie w duże zażenowanie, bo nawet nie wiem, co powiedzieć. Rzadko to się zdarza, bo gadułą jestem straszną, a dzieci to robią. I tak się zastanawiam, czy to można jakoś wykorzystać na swoją korzyść. No jasne, jaki to jest fajny dorosły, który jest w stanie powiedzieć szczerze i otwarcie, słuchaj, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zaraz spróbuję coś tutaj wykombinować. Rzadko to mówimy młodym osobom. Tak nam się wydaje, że musimy być najmądrzejsi na świecie i na każdy temat się wymądrzeć, a wcale nie. Powiedzenie, że nie mam pojęcia teraz, ale jakby zrobię co w mojej mocy, żeby się dowiedzieć i żeby jednak ci pomóc, no to też jest fajna sprawa, bo dziecko też często nie wie, a nie bardzo uczymy się tego, żeby mówić nie wiem. To nie jest dobrze punktowane. Dobrze jest punktowane tylko to, kiedy się wie. A tutaj przyjeżdża pan ratownik, taki duży i odważny i mówi, że nie wie, ekstra. No bo właśnie, bo w naszym zawodzie Tomasz się pewnie zgodzi, jest taka no trochę gloryfikowane, że musimy być tacy turbo, tacy super, tacy wykształceni, tacy zadbani i w ogóle, a rzadko kiedy dajemy sobie też taką przestrzeń powiedzieć, nie mam pojęcia. Tomasz, przyznaj się szczerze, ile razy żeś tego nie powiedział, a powinieneś. No akurat wiesz, potrafię się przyznać do błędu i to, co staram się pielęgnować w sobie, to, co szanuję też u ludzi, czyli sytuacji, kiedy potrafią powiedzieć nie wiem, ale też kiedy zostaną przekonani argumentami, wycofają się ze swoich argumentów i ze swoich racji i przyznają rację właśnie, czy ja przyznam komuś rację, czy oni przyznają mi na skutek tego, że zostało to udowodnione jakoś argumentami. Więc to jest fajne, to cenię u ludzi. Cieszę się, że... W zasadach kulturalnego rozmawiania mówi się, że nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytanie, a akurat tutaj myślę sobie, że to też jest całkiem fajna opcja, kiedy dziecko pyta nas o coś takiego dziwacznego, z tą właśnie swoją ciekawością, z tym nieskrępowaniem jeszcze takim niezepsutym. Nie wiem, ale czemu o to pytasz? Z jakiego powodu to dla ciebie ważne?
to też może być kopalnia wiedzy potem, co się pod tym kryje, co takiego dziecko tam ma w głowie, że o to zapytało. No myślę sobie, że to też może być super początek do fajnej rozmowy. Pewna kiedyś taka pani psycholog, którą pozdrawiam, gdziekolwiek pani jest teraz, spotkałem ją blisko 20 lat temu na swojej drodze w trakcie kształcenia, sprzedawała nam różne wskazówki, różnego rodzaju pomysły, jak sobie pomóc. Za każdym razem prosiła, żebyśmy zapytali, czy jak zwracaliśmy się do dziecka, pracowaliśmy z dzieckiem, czy żebyśmy zapytali, czy mnie zrozumiałeś, czy to, co do ciebie mówię jest, czy rozumiesz, co do ciebie powiedziałem, czy co ci chcę przekazać. I może to jest jakiś banał, ale to jest niesamowicie ważne, bo czasami w tej takim naszym zawodowym żargonie i tej dorosłości wielkiej używamy tych wszystkich trudnych, skomplikowanych słów, a może po prostu dziecko nas nie rozumie, pani Katarzyno. Tak, a po drugiej stronie jest właśnie młody człowiek, który jest szalenie zalany stresem, napięciem, wokół którego mnóstwo rzeczy się dzieje. Tutaj błyski, karetki, tutaj jacyś nowi ludzie w domu, tutaj zdenerwowani domownicy, a jeszcze w tym wszystkim właśnie ten problem, z którym ono się mierzy. Ono ma prawo nie zrozumieć, ma prawo zrozumieć jakoś na opak, ma prawo w ogóle się wyłączyć i nie słuchać, co do niego mówiliśmy. No i co? I musimy powtarzać, ale fajnie, żeby powiedziało, że kompletnie się wyłączyło i nie wie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli nie zapytamy, czy mnie zrozumiałeś, a nawet może jeszcze inaczej, jak mnie zrozumiałaś, to teraz powiedz, co zapamiętałaś z tego, co ci mówiłam, bo na pytanie czy, bardzo łatwo pewnie dziecku będzie odpowiedzieć tak, zrozumiałam, mimo że tam kompletnie jest dziura. No tak, to też jest fajne i ważne narzędzie. Tomasz przytoczył i też nie chciałbym, żeby przytaczał więcej. To była jakaś konkretna sytuacja, gdzie już był w momencie, kiedy dokonała się tragedia. Myślę, że każdy z ratowników medycznych, ratowniczek, lekarzy, lekarek, które pracują w systemie PRM-u, czyli Państwowego Ratownictwa Medycznego, nie raz, nie dwa, nie 5, nie 10 w swoim życiu takie sytuacje widział. I to dzisiaj o tym nie chcemy rozmawiać. Bardziej chciałbym teraz w tym momencie zadać Pani pytanie, Pani Katarzyno, jak to wygląda z punktu widzenia takiego praktycznego, kiedy Pani rozmawia z dzieckiem, kiedy Pani słyszy, że w tym momencie jest bardzo źle. I ta cienka linia, która oddziela życie i zdrowie dziecka od waszej rozmowy, od tego, co się teraz dzieje, jest bardzo, bardzo cienka. Jak rzeczywiście można sobie pomóc w takiej sytuacji, bo nie możemy od razu dobiec do dziecka i chwycić go, żeby tam sobie krzywdy nie zrobiło. Jakie sposoby są wykorzystywane w numerze zaufania? Czy to jest policja, czy to są właśnie strażacy, czy to jest Straż Miejska? Gdyby mogła Pani w kilku zdaniach opowiedzieć, jak sobie radzicie w tym momencie, kiedy Pani wie, że tam na pewno coś zaraz się złego wydarzy. Jasne. Ja sobie to pozwolę pomieszać trochę ze statystykami naszymi, bo widziałam, że tutaj pojawia się też pytanie, ciekawość o to co takiego się u nas statystycznie dzieje. To, co na pewno jest warte podkreślenia, tak sobie jeszcze myślę, to, że nie każde myśli samobójcze to jest sytuacja, która jest związana z zagrożeniem życia. Często osoby dorosłe, młode osoby też nie zdają sobie z tego sprawy, nie wiedzą tego i słysząc te hasło myśli samobójcze nie mają w sobie gotowości, czy boją się trochę pobadać, co się za tym kryje. Uciekamy od tematu, bo jest trudny, bo jest przerażający, bo boimy się, że jak zaczniemy o to pytać, to dziecku się pogorszy, że jakoś mu jeszcze bardziej popsujemy humor, co kompletnie nie jest prawdą, bo to, o czym psycholodzy często lubią mówić, to, że rozmowa na temat myśli samobójczych sama w sobie może znacznie obniżyć ryzyko tego, że dojdzie do próby samobójczej. Obniża napięcie, pozwala dziecku złapać trochę inną perspektywę i bardzo ważne jest to, żeby od tych myśli samobójczych nie uciekać. Zerknę sobie tutaj do statystyk właśnie. Średnio 19 razy dziennie rozmawiamy o myślach samobójczych w telefonie i interweniujemy 2-3 razy dziennie, co pokazuje, że różnica jest bardzo, bardzo duża. Pod pytanie dziecka o to, co to znaczy, że masz myśli samobójcze, jak one wyglądają, kiedy tak się dzieje, to myślę sobie, że jest bardzo ważna rzecz i można to robić niezależnie od właśnie zawodu i wykształcenia. To znaczy nie zepsujemy dziecka pytając o to, nie zrobimy mu krzywdy, jeżeli zrobimy to delikatnie i łagodnie, z poszanowaniem dla granic tej młodej osoby,
z poszanowaniem dla tego, ile jest gotowe mówić. Natomiast no rzeczywiście te 2-3 to nadal dużo. My w telefonie zaufania dużą uwagę przykładamy do tego, żeby oszacować ryzyko podjęcia tej próby przez młodą osobę i wydaje się, że robimy to całkiem dobrze. Jesteśmy też, współpracujemy blisko z Komendą Główną Policji, jesteśmy przeszkoleni też przez nich z tego po prostu, jak negocjować w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia. Jeżeli to jest tak, że wiemy już, że to nie są myśli, że to nie jest obniżony nastrój wyłącznie, tylko że idzie za tym konkretny zamiar i zagrożenie zdrowia, życia dziecka na tu i teraz. I tu muszę powiedzieć, bo może słuchają nas młode osoby, które po takim niedoprecyzowaniu będą się bały do nas zadzwonić i powiedzieć nam o tym, że mają myśli samobójcze. To jest tak, że wzywanie przez nas pomocy to jest ostateczność. To jest taki moment, kiedy wiemy, że dziecko nie jest w stanie, nie jest na siłach, nie ma takiej możliwości albo nie ma zupełnie do kogo się zwrócić. Wtedy wkraczamy my i wtedy my takie działania podejmujemy i to, co ja nazywam interwencją tutaj mówiąc, to jest właśnie kontakt z jakąś osobą w otoczeniu dziecka i to może być ktoś z rodziny, jeżeli dziecko czuje, że no jego opiekun, ktoś bliski zrozumiałby tę historię i mógłby mu pomóc, tylko nie da rady już mu tego powiedzieć, bo 3 razy próbował i się nie udało, to wtedy możemy w tym pomóc. To jest też kontakt ze specjalistami w szkole, którzy pomocy mogą udzielić, ale to też jest dzwonienie pod numer alarmowy 112 po prostu. I to, co jest znowu ważne, strasznie dużo ważnych rzeczy, to, że telefon zaufania nie ma żadnych szczególnych uprawnień do wzywania do dziecka pomocy. Każda dorosła osoba, która wie o tym, niedorosła też, każda osoba, która wie o tym, że zagrożone jest życie, zdrowie dziecka, może zadzwonić pod numer alarmowy 112 i może wezwać do takiego dziecka specjalistów. My mamy jakby takie utrudnienie, że kontakt z nami jest anonimowy i jeżeli dziecko nie zechce podać nam swoich danych, nie zgodzi się na to, żeby wezwać do niego pomoc, a my wiemy, że no ono jest w zagrożeniu i że niestety nie możemy go zostawić z tym samego, no to informujemy o takim fakcie policję, wtedy policja zajmuje się tym, żeby takie dziecko odnaleźć i tę pomoc do niego dowieść. Natomiast to też nie jest nic jakby szczególnie niesamowitego, bo kiedy ktokolwiek z Państwa na przykład natknie się na takie treści publikowane przez dziecko na portalu społecznościowym, czy gdziekolwiek wysłane mailem, to może zadziałać podobnie. To, co jest hiperważne, to żeby pamiętać, że tej pomocy, że naprawdę nie trzeba mieć żadnych szczególnych kwalifikacji i uprawnień, żeby wezwać do dziecka pomoc, jeżeli wiemy, że jest ono w zagrożeniu. No to tak samo jak zresztą możemy zgłosić fakt, że doświadcza przemocy, że mamy podejrzenie, że coś niepokojącego dzieje się w jego domu, jeżeli to słyszymy gdzieś tam za drzwiami, czy obserwujemy jako specjaliści w szkole, no zawsze, tak sobie myślę, lepiej jest zareagować, przereagować nawet, niż zostawić to dziecko samo, no bo ono samo sobie niestety nie będzie mogło poradzić, nie ma takiej możliwości, nie wyjdzie z domu i nie pójdzie, nie zapisze się do psychologa, bo taka jest sytuacja prawna, potrzebuje do tego zgody rodziców. Tomasz, a powiedz mi proszę, jak ty teraz sobie tak słuchasz panią Katarzynę, jako tata, jako ratownik i idziemy dalej z kolejnym wątkiem w las, czy to cię przeraża, uspokaja to, co słyszysz, powoduje w tobie jakie emocje tobą, no tak powiem, górnolotnie targają? Bo na jakim ty jesteś etapie? Ja nie mam swoich dzieci, więc nie potrafię się odnieść, ale celowo zadaję tobie to pytanie. Teraz jestem akurat na etapie przestraszenia, ale ogólnie podczas naszej rozmowy jest ogromna sinusoida, od euforii wręcz zbudowania, że naprawdę jest nadzieja, super się dzieje, robimy świetną robotę, po sytuację, gdzie szukam też w swoim życiu momentów, kiedy no, rzeczywiście dzieci dają różne sygnały, bo to nie jest tak kolorowo, wiesz, każdy ma jakieś sytuacje, gdzie no, dziecko jest narażone na stres, spotyka się z jakimiś sytuacjami, które gdzieś się przerastają i staram się wychwycić z tej rozmowy takie syndromy, które muszą we mnie wzmóc czujność dodatkową. No i
będę baczniej obserwował teraz swoje dzieci i mam nadzieję, że Państwo nas oglądający też tutaj wychwytują to, co ważne dla siebie i z pewnością z większą uwagą, zainteresowaniem będę rozmawiał, będę pytał, bo te budowanie relacji rzeczywiście zaprocentuje w przyszłości. Wiesz co jeszcze... Tak, Kasiu, coś mówisz? Trącić się chciałam. Tak, chciałam powiedzieć, że przecież nie chodzi o to, żeby się nie bać, żeby być robotem bez uczuć, bez emocji, tylko o to, żeby się bać i jednak próbować działać. To już wspominałam, że młode osoby bardzo często nam mówią, że nie chcą mówić swoim bliskim o tym, co się z nimi dzieje, że są w takim kryzysie, że mają strasznie obniżony nastrój, że tak się źle czują od dłuższego czasu, bo nie chcą ich martwić. I ja wtedy często mówię młodym osobom, że wiesz co, tak, będą się martwić, bo to jest trochę rola mamy i taty, że oni się mają martwić, ale oprócz tego to też mają za zadanie, żeby razem z tobą poszukać sposobu na to, żebyś jednak sobie poradził, albo sami mają ten sposób znaleźć i ci go załatwić mimo zmartwienia. To jest tak, że nawet jeżeli się zmartwią, nawet jeżeli się przestraszą, nawet jeżeli się zdenerwują, to mają do tego prawo, bo słyszenie o tym, że ukochana osoba nie ma siły, nie chce żyć, jest na skraju załamania albo jest już kompletnie załamana, to nie jest coś, co przyjmujemy z uśmiechem przecież. To jest naturalne, że pojawi się stres, napięcie, emocje, że się pojawi, mam nadzieję, też adrenalina, która nas tam pchnie do działania, ale fajnie jest potrafić się też w tych emocjach zatrzymać i jednak skupić się na dziecku, na tym, co ono przeżywa, potem na sobie, nie chciałabym, żebyśmy to też sobie zostawiali zupełnie, że te nasze emocje to nie są ważne, ale my jako osoby dorosłe mamy przeróżne możliwości zadbania o siebie potem. Możemy porozmawiać z partnerem, partnerką, możemy zwrócić się do specjalisty z prośbą o pomoc, możemy sięgnąć gdzieś dalej, żeby zadbać o siebie i też o swój komfort się zatroszczyć, żeby móc potem to dziecko wspierać efektywnie. Natomiast te wszystkie zdenerwowania są naturalne. Bardzo bym się zdziwiła, gdyby mi ktoś młody na linii powiedział, jak powiem o tym mamie, to się ucieszy. To coś by było mocno nie tak, nie? Kasiu, a powiedz mi, przepraszam Cię, Jacku, bo chciałbym bardzo dopytać o ten wątek, bo przyznam szczerze, że jestem zaskoczony tym, że podałeś statystykę, że na 19 myśli samobójczych 2-3 kończą się interwencją. To powiedz mi, jakie objawy muszą już zadecydować o tym, że wzywam pogotowie, kontaktuję się bezpośrednio z psychiatrą, bo rzeczywiście to jest ten moment, że to już trzeba działać. Co takiego dziecko, czy osoba, nie wiem, musi powiedzieć, czy musi zrobić, bo jak wnioskuję, to, że ktoś powie, że już nie chce mi się żyć, to generalnie nie jest powód do tego, żeby go, pakować i jechać z nim pilnie na konsultację psychiatryczną. Natomiast co czy dziecko musi powiedzieć, w jaki sposób chce to zrobić, czy oddaję Ci głos, bo jestem bardzo ciekaw. I w jaki sposób to jest jeden z wariantów. Różne rzeczy bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę to, w jakim dziecko jest stanie i co mówi o tych myślach samobójczych, o tym, jakie one mają nasilenie, jak konkretnie wyglądają, czy idzie za tym jakiś konkretny plan, czy ten plan jest jakoś dookreślony w czasie, czy ma wsparcie, czy widzi taką możliwość, żeby komuś powiedzieć o tym, co się dzieje i czy widzi szansę jakąś na to, żeby taka sytuacja się zmieniła. Czasami to są jakieś krytyczne momenty, kiedy dziecko nam mówi, że już jest w trakcie takiej próby, to wtedy już nie ma gadania, nie ma co szacować, bo już wiadomo, że tutaj już coś się dokonało. Trudno mi o konkret, ale zależy mi na tym, żebyście Państwo jakoś mieli w głowie to, że rozmawianie o tych myślach samobójczych to jest coś dobrego, coś, co warto robić, coś, czego spróbujmy się nie bać i spróbujmy podpytać dziecko o to, jak to rozumie, bo czasami to jest tak, a może w ogóle inaczej, kto kiedyś nie powiedział, ja to się zabiję, chyba. I to może mieć przeróżne zabarwienie. To może być wyraz wściekłości, to może być wyraz bezsilności, to może być jakaś, nie wiem, jakakolwiek inna sytuacja, która tak nas wzburzyła i fajnie jest się przy tym zatrzymać i powiedzieć okej, czyli co masz na myśli?
w jakich momentach tak się dzieje? Co ty wtedy tam sobie myślisz? Czy to jest taka pierwsza sytuacja, czy nie pierwsza? Od kiedy takie myśli ci towarzyszą? Czy dostrzegasz takie momenty, w których się nasilają, czy dostrzegasz takie momenty, w których trochę słabną? I ten moment szacowania i bycia przy dziecku w rozważaniu tego, czy ta próba jest jakoś, czy jest duże ryzyko, że wydarzy się w najbliższym czasie, no to jest spory kawałek naszej rozmowy. Nie wiem, czy wyjaśniłam to wystarczająco. Dobra. Drodzy Państwo, na stronie internetowej, która przed chwilką, kilka minut temu przewijała się tutaj na tym naszym wspólnym ekranie, znajdziecie, drodzy Państwo, tutaj kieruję może do Was taką praktyczną informację, z jakimi najczęstszymi pytaniami dzieci i młodzież dzwonią do numeru 116 111. Tam jest opisane wiele bardzo wartościowych kwestii. Wkleiłem te linki zarówno fundacji i samego numeru 116 117 do naszego czatu, do naszej przestrzeni, gdzie będziemy wymieniać się za chwilkę pytaniami, komentarze już są. Zerknijcie, drodzy Państwo, tak na spokojnie później, po audycji w te miejsca. Popatrzcie, przeanalizujcie takimi swoim wzrokiem, ale nie bądźcie przy tym jakoś super dorośli. Nie bądźcie przy tym jakoś tam super fachowi i tak myślę, że trzeba to po prostu wziąć tak po prostu, bez jakiegoś większego myślenia i zaglądajcie tam. Ja jeszcze się do tych stron będę odnosił, bo uprawienie żebractwo mam wpisane w ratownicze i dziennikarskie DNA, więc będę dzisiaj żebrał w imieniu dobrych ludzi, którzy robią dobre rzeczy, więc to już za chwilkę, drodzy Państwo, więc to się na pewno wydarzy, ale zachęcam Was, Państwo, do tego, żebyście na spokojnie zerknęli później w te przestrzenie, które są udostępnione, bo tam jest bardzo dużo dobrych, fajnych rzeczy, mądrych rzeczy, które można z pewnością przeczytać samemu i się do nich później gdzieś odnieść. Zachęcam Państwa do tego, żebyście też w tym momencie już pomału przygotowywali pytania do naszych gości. Bardzo się cieszę, że jest tych komentarzy tutaj mnóstwo. Często one są bardzo długie i nie chciałbym ich wklejać w całości, bo zasłoni na to całą wizję, a też nie chciałbym przykrywać pani Katarzyny i Tomasza w taki sposób, ale z pewnością mam nadzieję, do każdego komentarza później po audycji uda się nam odnieść. Pytanie, które już w tym momencie zapadło mi w pamięć, chociaż nie jest lepszy komentarz. Pan Zbigniew, nasz stały słuchacz, widz, napisał, że ma pani Katarzyno niesamowitą barwę głosu, więc jeżeli dzieci dzwonią pod numer 116 i 117 i słyszą ten głos, no to ja już myślę, że już jest połowa sukcesu. Ja nie kokietuję, broń Boże, ale myślę, że dzieci uważne są bardzo i słyszą ten głos, więc ja już się wcale nie dziwię, że pani pod tym numerem wykonuje swoją pracę. Tak więc pan Zbyszek chyba tutaj ciepło panią pozdrawia. Ciepło pozdrawiam. Również fun fact jest taki, że dzieci nam mówią, że brzmimy podobnie. Poza kolegami konsultantami większość konsultantek ma pewnie trochę podobną barwę. Ale tak, dziękuję. Napisała też do nas pani Monika Kamińska, rzeczniczka prasowa Fundacji. Pani Moniko, uprzejmie dziękuję. To są bardzo miłe słowa. Jakoś mi niezręcznie zamieszczać je tak na ekranie. Są w komentarzu, jak ktoś ma ochotę, to niech przeczyta. Dziękuję, to jest naprawdę bardzo miłe. Bo pojawiło się pytanie, szybciutko je znajdę, bo to już jest ta część Q&A, myślę, że pomalutku. Na podsumowanie jeszcze chwilkę, drodzy Państwo, tak sobie nie myślcie, że my już kończymy, bo musimy do rekordu dobić 3,52, audycja najdłuższa. Tu już wcześniej pan Jakub Szafrański pytał z grzeczności i z szacunku do pana Jakuba, bo pan Jakub też napisał wcześniej, że bardzo potrzebna audycja, bardzo ważny temat i też były słowa wdzięczności za to. Pan Jakub napisał, może było powiedziane na początku, ale ile odbieracie z tego numeru połączeń w ciągu doby od dzieci i młodych ludzi? Może taka statystyka jeszcze przez moment uda się, żeby wybrzmiała, pani Katarzyno? I tak, postaram się, chociaż obawiam się, że mogę troszeczkę skłamać. Koło 150 telefonów, koło 30 czatów i odpisujemy też na kilka wiadomości pozostawionych na stronie. Te liczby się zmieniają się w zależności od
jak powiem pory roku, to pewnie zabawnie zabrzmi, ale trochę tak. Obserwujemy takie momenty, które są krytyczne, kiedy dzieci do nas więcej dzwonią i piszą. I są to na przykład święta, są to też wakacje, kiedy bardzo często te z dzieci, które mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, są jej pozbawione na czas wolnego w szkole, na czas urlopu swoich specjalistów i wtedy też jakoś posiłkują się kontaktem z nami. Są takie momenty, bardzo, bardzo specyficznym czasem była pandemia, kiedy dzieci bardzo mało do nas dzwoniły, natomiast pisały do nas niesamowite ilości wiadomości mailowych. My wtedy jeszcze nie mieliśmy czatu, zostawiały nam wiadomość na stronie, czekały kilkanaście dni na to, żeby dostać odpowiedź. Było tego tak bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale kiedy były zamknięte w domu ze wszystkimi domownikami, to nie zawsze mogły znaleźć spokojne, komfortowe warunki do tego, żeby z nami porozmawiać, więc tutaj są przeróżne wahnięcia. To ile się dodzwania też jest związane jakoś z naszą przepustowością, to ile mogłoby się dodzwonić, gdybyśmy byli w stanie obsłużyć wszystko, to jest zupełnie inna historia. Ten czat, z którego jestem szalenie dumna, bo jest to nasza odpowiedź na potrzeby dzieciaków po prostu, od których wiemy, że forma pisana jest dla nich bardziej naturalna niż to rozmawianie przez telefon. Osobiście mnie to zaskakuje, bo ja wolę coś załatwić szybko przez telefon, natomiast młode osoby często chętniej wykorzystują tę formę pisaną. No właśnie, też nie muszą szukać sobie tego miejsca, jakby pewnie to ma mnóstwo jakichś uzasadnień, no to odbieralność tych połączeń na czacie to jest niespełna 40%, więc mamy tutaj olbrzymi potencjał do rozwoju i duży obowiązek wobec dzieciaków do wykonania jeszcze. Tak, około 150 połączeń telefonicznych, 30-40 czatowych i wiadomości mailowe zostawiane na stronie. No robimy co w naszej mocy też, żeby docierać do dzieci tam, gdzie one są po prostu. Kolejne pytanie, jakie odnalazłem w naszej części poświęconej komentarzom, pytaniom, jest pytanie od pani Pauliny Szarzyńskiej, którą bardzo ciepło pozdrawiam. Dziękuję bardzo pani Paulino, że zdecydowała się z pani spotkać dzisiaj z naszymi gośćmi i też z pozostałymi widzami, słuchaczami. W jaki sposób zostać operatorem telefonu zaufania? Jakie cechy powinna mieć osoba odbierająca taki telefon? Osoby, które pracują na naszej linii, to są osoby z wykształceniem psychologicznym lub pokrewnym. To są też, staramy się, aby były to osoby, które mają doświadczenia w pracy na takiej kryzysowej linii. Przechodzimy szereg szkoleń dotyczących świadczenia takiej zapośredniczonej pomocy psychologicznej i myślę sobie, że no tak, czyli ten kawałek związany z wykształceniem i z takimi formalnymi wymaganiami to jest to. Jeżeli chodzi o cechy, ciężko mi na to odpowiadać, bo trochę będę mówić o sobie, ale myślę, że wrażliwość na potrzeby dzieci i też ciekawość tego, co się w ich życiu dzieje, otwartość na to, żeby słuchać tego, z czym się tutaj mierzą. Jeżeli jest tak, że szukamy konsultantów, to takie informacje można znaleźć na naszej stronie fdds.pl. I ona się z pewnością jeszcze nie raz dzisiaj wyświetli i za co jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim osobom, które dbają o wasze media społecznościowe, bo jesteście i na Instagramie, jesteście na Facebooku i strony w mediach tych społecznościowych w obecnym czasie dzieje się bardzo dużo. Tomek jest tego przykładem. Tomek ma kilkadziesiąt tysięcy odbiorców, kilkaset tysięcy już osób w ogóle usłyszało o numerze zaufania. Tak naprawdę to chodzi już teraz w miliony, bo te posty się, Tomasz, powtarzają, prawda? One są gdzieś tam lajkowane, podawane. Jak ty, jako osoba, która mocno związana jest z Facebookiem, z mediami społecznościowymi, jak ty oceniasz te narzędzia w przesyłaniu informacji? No, jest ogromny potencjał tutaj i tu rzeczywiście ta ilość komentarzy, udostępnień, lajków pokazuje, jak ogromna skala jest potrzeb w Polsce dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele osób potrzebuje pomocy. Zresztą to było coś, co zaskoczyło mnie najbardziej, kiedy zacząłem pracować jako ratownik medyczny. Ilość właśnie zaburzeń psychicznych, ilość prób samobójczych, myśli samobójczych, no była czymś, co otworzyła mi oczy dopiero, bo
kiedy byłem gdzieś z boku, nie byłem w środku tego, to nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele osób cierpi właśnie na choroby psychiczne, a przecież trzeba traktować choroby psychiczne tak jak choroby fizyczne. I tutaj ja myślę, że dużo się poprawiło w tym kierunku, że jednak świadomość ludzi jest dużo większa, że takie rzeczy się dzieją, że można szukać pomocy. Natomiast mnie osobiście bardzo buduje to, że wiele osób komentuje między sobą. Wiele osób zaczyna dostrzegać podobne problemy u siebie, nawiązują kontakty, nawiązują relacje. Ja pierwszy raz udostępniłem taki wpis na temat właśnie prób samobójczych, gdzie również umieściłem telefon wsparcia, to tak wiele ludzi pisało, że po prostu no to było coś bardzo, bardzo fajnego, że wspierali siebie nawzajem i później już ten post zaczął żyć własnym życiem. Już kompletnie nie byłem w stanie nawet zapanować nad tym, co się stało i no, rzeczywiście no, kilkanaście milionów osób już gdzieś tam odniosło się do tego, zobaczyło ten post, więc no, ogromna skala. Pani Katarzyno, jak to takie nasze działanie, taką organiczną aktywność w mediach społecznościowych, w wymianie doświadczeń, dyskusji, na dyżurach, na przystanku, na imprezie u wujka Janusza, powinniśmy jeszcze bardziej pielęgnować, w jaki sposób jeszcze można coś zrobić, oprócz wsparcia finansowego, oprócz przekazu informacji, co jeszcze z ust psycholożki powinno wybrzmieć, żeby podbijać tę siłę informacji, żeby przynosiło się to na sprawczość, bo to jest też bardzo ważne, żebyśmy tylko nie mówili, ale żeby to przynosiło konkretny efekt. No, PR-owa kawałek to nie jest moja mocna strona, brakuje tutaj jeszcze bardziej Moniki. Ja chyba do znudzenia, że jednak bardzo to jest dla nas ważne, żeby o nas mówić. I za każdym razem, kiedy ten numer się pojawia, to no po pierwsze jest w tym potencjał do tego, żeby budować świadomość społeczną, że jest takie miejsce, że do tego miejsca można się odezwać. Zawsze jest szansa, że trafi taki post na jakieś dziecko, nawet jeżeli jedyna osoba gdzieś to zobaczy w przestrzeni i później skorzysta, to warto i to myślę sobie, że jest bardzo cenne. W zależności od tego, gdzie ten numer pada, no to też różne z tego mogą być plony. No jakby kiedy opowiadamy o tym wśród dorosłych, no to wiemy, że mogą oni przesyłać tę wiadomość dalej. Kiedy opowiadamy o nas wśród dzieciaków, to wiemy, że mogą sobie ten numer zapamiętać, nawet jeżeli różne jakieś tam mają opory na początku, bo jakoś z doświadczenia wiem, że czasami dzieci mówią, nie chcę, nie potrzebuję, mi to się w ogóle nie przyda, a potem okazuje się, że się przydaje i że to super, że gdzieś przewinął się młodemu człowiekowi post z tym związany, naklejka na przystanku albo coś takiego. Myślę sobie, że też w ogóle już nawet nie samo mówienie o nas, ale o samopoczuciu, o emocjach, o zdrowiu psychicznym, to co Tomek powiedział, że to co się dzieje z naszą psychiką, z naszym życiem emocjonalnym, uczuciowym jest tak samo ważne jak te kwestie psychiczne. No to jak się czujemy psychicznie bardzo często ma też wpływ na naszą fizyczność. Cała masa chorób mogłaby się nie pojawić albo nie pojawić tak ostro, gdyby nie to, że przeżywamy silny, ogromny stres. Warto pamiętać, że to, co tutaj pojawił się taki komentarz wspaniały, ale już nie będę go odszukiwać, to, co nam czasami z punktu widzenia dorosłej osoby wydaje się błahostką czy czymś niedużym, dla osoby, która to doświadczenie ma mniejsze, możliwości radzenia sobie ma mniejsze, no właśnie, to może być w tym czasie cały świat. Więc to mówienie o telefonie zaufania, o tym, że z nami można porozmawiać o wszystkim, ale że w ogóle warto jest rozmawiać o wszystkim, żeby tego w sobie nie dusić, tylko gdzieś w tym nieść, no to myślę sobie, że może w wielu małych głowach zapalić takie światełko, które później zaprocentuje i zaowocuje. I to chyba też pan Tomasz, więc też się od razu odniosę, pojawiła się taka informacja, że w Polsce jest zdecydowanie za mało miejsc, gdzie mogą się udać po pomoc dzieci i młodzież i to jest prawda.
i ja się zgadzam. Natomiast jeżeli budujemy narrację wokół tego, że tak jest mało, mało i to w ogóle cud, żeby się gdzieś tam dostać, no to pojawia się strach i opór przed szukaniem w ogóle jakiegoś miejsca. Natomiast jeżeli taka pomoc dla dziecka jest potrzebna, no to jako dorośli musimy tę pomoc znaleźć gdzieś i gdzieś się po nią udać. Młode osoby czasami nam mówią, no tak, no ale jeżeli mama mnie nawet zapisze do psychologa, to tam 2 lata są terminy, no okej. Lepiej się zapisać na te 2 lata, niż nie zapisać się wcale, ale w międzyczasie też warto szukać kolejnych miejsc. One się pojawiają. Jest ich troszeczkę więcej niż jeszcze kilka lat temu. Też w telefonie zaufania obserwujemy to dosyć uważnie, co się dzieje na takim rynku psychologicznym i pomocowym. Pojawiają się kolejne telefony, pojawiają się kolejne kanały, pojawiają się kolejni specjaliści, pojawiają się kolejne inicjatywy. Im więcej będziemy mówić o tym, że to życie psychiczne jest takie ważne, tym jest też większa szansa, że tych miejsc pojawi się więcej. No a dzieciakom nie odbierajmy nadziei, że one tam się nigdzie nie dostaną, bo tego miejsca nie ma. Szukajmy, aż znajdziemy. Pani Katarzyno, ja nie wiem, czy pani ze mną zgodzi, ale ewidentnie dzisiaj pan Tomasz Robert Krawczak zasługuje na taką naklejkę najlepszy widz i słuchacz, czy dzielny widz i słuchacz, bo dzisiaj zaangażowanie pana Tomasza, komentowanie z własnego doświadczenia, dzielenie się tym, zasługuje na duży podziw i panie Tomaszu, uprzejmie panu za to dziękuję. Namawialiśmy państwa w trakcie naszych postów, żebyście dołączyli do aktywnego uczestnictwa w rozmowie, bo myślę, że zarówno dla Tomasza, ale dla pani Katarzyny jest to cenne, że chcecie państwo być żywą częścią numeru 116-111, a nie tylko jakąś statystyką, bo chyba o to chodzi, prawda, pani Katarzyno? Tak, ja się w ogóle martwiłam trochę, jak dostałam informację, że to taka długa historia, długie wydarzenie, to o czym my tutaj będziemy opowiadać, kto tego będzie słuchał tyle czasu, więc wszystko to, co państwo tutaj piszą w międzyczasie i też taka otwartość związana z dzieleniem się swoimi obawami, swoimi przemyśleniami, swoimi historiami, bardzo jestem wdzięczna, że to się pojawia. Wspaniale. Drodzy Państwo, czekamy jeszcze kilka chwil na Wasze pytania. Będzie mi niezmiernie miło przeczytać je na głos. Wiecie, drodzy Państwo, że jesteśmy nie tylko i wyłącznie na YouTubie, na Facebooku, ale jesteśmy też na Spotify, jesteśmy też na LinkedIn, więc jeżeli ktoś z Państwa uzna za słuszne, że można tam nas pododawać do znajomych, powymieniać się, to LinkedIn oferuje taką możliwość, żeby tam też były audycje na żywo, tylko tam trzeba pozdobywać tych obserwujących, te lajki, ja się na tym nie znam, od tego jest dział mądrzejszy, ale dodajcie gdzie trzeba, łapki, dzwoneczki, nie wiem, wiecie drodzy Państwo o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Chciałbym jeszcze się z Państwem podzielić kolejnym projektem bardzo płodnego Tomasza Modrzewskiego, który jak wiemy jest ratownikiem medycznym, ale wcześniej był farmaceutą, prawda Tomaszu, zgadza się? No. Tak, 10 lat za pierwszym stołem. To rzeczywiście sporo czasu. I widzę, że masz taką smykałkę do robienia ciekawych rzeczy i myślę, że to też powinno, brzydko powiedziałem, mogłoby zainteresować panią Katarzynę w tym momencie, co pojawia się w twoim kolejnym pomyśle, w twoim kolejnym projekcie, do którego chciałem, żeby się też pani Katarzyna odniosła z punktu widzenia swojej roli, swojego zawodu. Jak państwo wiecie, pani Katarzyna jest psycholożką. Tomasz, opowiedz, co zaraz się pojawi i o co tu w tym wszystkim chodzi i jak należy z tego skorzystać. Ach, o to chodzi, bo już szukałem w głowie tych moich płodnych pomysłów, który teraz wejdzie na tapetę. No tak, zrobiłem taką akcję. Też chciałem od razu ciebie zapytać, czy wy też macie miśki takie dla dzieciaków w karetkach? Ręcznie robione. Na drutach jest taka fundacja świetnych ludzi, którzy siedzą i dziergają na zwłóczki i są takie miśki. Super, bo zrozumie sens tej akcji ten, kto choć raz dał misia dzieciakowi i zobaczył ten uśmiech, to wsparcie, które dziecko doświadcza, kiedy może przytulić takiego misia. No, stworzyłem taki właśnie projekt, gdzie każde dziecko z mojej karetki, z karetek, w których pracuję, ma szansę otrzymać takiego misia z tarczą odwagi, bo misie ma każdy, a ten miś jest o tyle wyjątkowy, że ma taką przypinkę, tarczę odwagi, która ma właśnie
dać dziecku te wsparcie, że otrzymuje tarczę, żeby go chroniła przed tym stresem, przed tym, czego będzie za chwilę doświadczał albo czego już doświadcza. No i też tak podchodząc już zupełnie realistycznie do tego, co się z dzieckiem dzieje, kiedy trafia do szpitala, kiedy czeka na SOR-ze, kiedy nudzi się, kiedy czeka na wyniki badań i diagnostykę tą szerszą. Dlatego każdy miś jest wzbogacony też o takie zadania dla dzieci, gdzie są do rozwiązania krzyżówka, rebusy, labirynty i inne rzeczy, które uwielbiają dzieciaki. Są też kolorowanki, w każdym zestawie jest również zestaw kredek, więc no mega fajna sprawa. Tak jak mówię, jeśli raz podarujesz dziecku takiego misia, to zrozumiesz, że naprawdę warto je przekazywać, warto je mieć. Pani Katarzyno, co pani sobie pomyślała, jak pani zobaczyła miśka i w ogóle pomysł na akcję? Tak szczerze. To jest miś, który jakby symbolicznie mówi, on ma tam też gdzieś napisany numer telefonu, 112 i tak dalej? Nie, to jest miś po prostu przytulanka zwyczajna, natomiast informacje, które są w zadaniach dla dzieci, są jakby dedykowane temu, żeby jednak kształcić mimo wszystko dzieci. Na przykład rozwiązaniem rebusu jest zdanie: wezwę pomoc, kiedy mama straci przytomność, tak? Albo to już w tej chwili trudno mi przytoczyć, ale na przykład też jest zadanie, w którym i to, co pielęgnuję, szkoląc czy nauczycieli, czy pracując również z dziećmi, czy z rodzicami, to żeby dziecko fizycznie potrafiło wziąć telefon komórkowy i wezwać numer alarmowy, wybrać, bo i to jest właśnie zadanie jedno z tych tutaj w tej książeczce. Chodzi o to, żeby dziecko fizycznie wzięło telefon do ręki, żeby wiedziało, że wcale nie musi wpisywać tego kodu czy różnego zygzaczka, żeby wezwać pomoc. Bo jedną rzeczą jest to, że dziecko wie, że ma wybrać numer 112, a inną taką techniczną umiejętnością jest to, żeby wzięło fizycznie, potrafiło nacisnąć przycisk połączenia alarmowe i wtedy wybrało numer alarmowy. To jest naprawdę twarda umiejętność, która być może uratuje życie kiedyś jego mamie czy komuś, kto będzie potrzebował pomocy. Pani Katarzyno, 2 zdania komentarza do tego. Bardzo proszę. Cudowna jest to inicjatywa, bo myślę sobie, że wszystko to, co może tę trudną, stresującą, to przecież stresuje nawet dorosłego człowieka, a to dopiero malucha, co jest w stanie osłodzić, jakoś uprzytulnić, upluszowić, to jest na wagę złota. I jeżeli mały pacjent chociaż odrobinkę będzie w lepszym nastroju dzięki temu, że dostanie misiaka, że będzie się mogło do niego przytulić, to też wykonanie prawdopodobnie wszystkich tych procedur będzie łatwiejsze, więc myślę sobie, że super, a kiedy do tego wszystkiego jest jeszcze tutaj taki edukacyjny walor, dlatego zapytałam o numer, bo nie widzę dobrze, myślałam, że on tutaj na koszulce ma te 112 jeszcze, no to też dbamy o bezpieczeństwo i tego małego człowieka i wszystkich innych ludzi dookoła, którzy kiedyś być może z tego skorzystają. No bardzo to jest fajne. Wszystko, co może Ale sprawić. Od razu wam już mówię, że w następnej wersji będzie dołożona strona, w której będzie numer 116, 111, po to, żeby właśnie również informować w ten sposób dzieci. Ja tu pytałem o sposoby. Niech pani zobaczy, pani Katarzyno, i tu zwracam się też do pani Moniki, jaki PR-owiec nam się tu świetny zrobił dla fundacji. To wszystkie ręce na pokład. Pan Tomek napisał taki komentarz trochę trudny, ale myślę, że może macie państwo jakieś rozwiązanie. Próbowaliśmy wprowadzić misie w ZRM, niestety epidemiologia nie pozwalała na wprowadzenie tego rozwiązania. Była możliwość, mieliśmy mnóstwo miśków przekazanych ze szkół, problemy ze sterylizacją, a na nowe nie uzyskaliśmy środków, więc jak ktoś
ktoś ma z Państwa jakiś sposób, jak to obejść z tą epidemiologią, to ja bardzo serdecznie polecam, proszę bardzo, uderz w stół, pan Tomasz się odezwie. Sterylizacja, pakowanie osobno, jak bardzo ktoś chce, to się da, ale potrzebne są wsparcie zarządców. Panie Tomku, naprawdę ewidentnie dzisiaj ta naklejka super widz i super słuchacz wędruje do pana, co jest dla mnie też wielką frajdą. Drodzy Państwo, przepraszam jeszcze Jacku, bo odniosę się do tych misiów, bo to nie pierwsza moja akcja zbiórki tych pluszaków i z tą sterylizacją powiem Wam, że jest taki szemrany temat, jest trudno to uzyskać. Ja też rozmawiałem w sanepidzie, orientowałem się, jak ta sytuacja wygląda i w momencie, kiedy misie są nowe, nie ma problemu. Ja swoje pakuję w osobne woreczki, są one sterylnie, są zabezpieczone przed środowiskiem zewnętrznym, więc rozpakowuję każdego misia przy dziecku, przy rodzicu, więc on dostaje nowego misia, który był zapakowany wcześniej. Natomiast z tymi używanymi, to raczej nie polecam. Ale od razu podpowiem Wam, że kurczę, wcale nie jest tak trudno pozyskać środki na takie misiaki. Ludzie ogólnie, wiesz, jak masz znajomych, którzy mają różne firmy, jak ktoś usłyszy, że to jest tak szlachetna akcja, to naprawdę ludzie są chętni, żeby po prostu dzielić się pieniążkami, więc odpowiednie podejście, czasami zapukanie w odpowiednie drzwi naprawdę rozwiązuje problem i nagle pojawiają się środki. Tomasz, ty się ewidentnie musisz skontaktować z panią Moniką Kamińską, będziesz tutaj honorowym może PR-owcem, a jeśli chodzi, już sam przywołałeś te kwestie związane z żebractwem, to właśnie za chwilkę to będę uskuteczniał, a was, drodzy Państwo, zwracam się do pani Katarzyny i do Tomasza, chciałbym, żebyście poukładali w swoich pięknych umysłach wszystko to, co powinno wybrzmieć w naszym podsumowaniu. Coś, co może nie padło w trakcie naszej rozmowy, może też nie zostało zadane wprost pytanie, a ja, drodzy Państwo, właśnie obiecałem Państwu te kwestie finansowe, ale zanim to się stanie, to chciałbym Państwu opowiedzieć tylko dosłownie w 3 zdaniach o tym, co nas jeszcze czeka. W najbliższym czasie spodziewamy się jeszcze 3 audycji, które z pewnością zainteresują Państwa bardzo. Mnie interesują niesamowicie mocno przy współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, a szczególnie też z panią Jagodą Nowak, która nawiązała z nami współpracę, ale to wszystko oficjalnie jeszcze za moment. Będziemy Państwa pewnie na bieżąco powiadamiać. Przed świętami Bożego Narodzenia mamy dla Państwa bardzo specjalny odcinek Nurdistrygget, do którego zaprosiliśmy pana Karola Wójcickiego, który, jak Państwo wiecie, jest autorem blogu Z głową w gwiazdach i tam troszeczkę porozmawiamy o tym, jak wygląda zorza polarna, dlaczego ona powstaje, skąd się wzięło logo Nurdistrygget, po to, żeby ten odcinek przed świętami był taki troszeczkę inny, żebyśmy mogli dać Państwu coś ciekawego, coś takiego lekkiego na ten wigilijny stół. Druga moja wiadomość to jest taka związana z kolejnym odcinkiem, to będzie książka pod tytułem Polowanie na goryle, czyli nieoczywista medycyna ratunkowa, gdzie pani Małgorzata Rak i pan Bohatyrewicz Maciej będą naszymi gośćmi i tego już się też należy spodziewać. Jeżeli dobrze pani Jagodo pamiętam, to chyba będzie 20 listopada, a 23 listopada, jeżeli też wszystko dobrze w tej głowie poukładałem, będzie odcinek z panem Tomaszem Zaborowskim o jego książce o drożnościach dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego. W związku z tym te 3 zapowiedzi niebawem dowiecie się Państwo znacznie więcej z naszych mediów społecznościowych. Tutaj pani Jagoda czuwa, żeby nam ten przekaz, ten PR, no bo Tomasza nie mamy w swojej załodze, musimy tutaj inne osoby zapędzać do pracy. Będziecie się Państwo z pewnością na ten temat dowiadywać. A ja już w tym momencie, zgodnie z moją obietnicą i z wielką prośbą do Państwa, będę uprawiał w tym momencie żebractwo i jeżeli wejdziemy, drodzy Państwo, na stronę internetową fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wejdziecie, drodzy Państwo, taką zakładkę, jak można wspierać zespół fundacji i te wszystkie osoby, które tam pracują. Można przekazać darowiznę, można wspierać regularnie, to są takie polecenia zapłaty, można wspierać różnymi kwotami, oczywiście 1,5%
podatku według numeru KRS można też założyć zbiórkę, czy to będzie zbiórka na twarzaku, czy to będzie zbiórka bezpośrednio na konto. Można też zostać biegaczem charytatywnym i niebawem właśnie za chwilkę odbędą się kolejne akcje, o których się będzie można dowiedzieć na profilach facebookowych i społecznościowych na Instagramie, również fundacji numeru 116-111, Biegaj dla dzieci. Można też zaangażować się firmą, więc drodzy Państwo, nie ma nic lepszego jak dawanie innym czegoś fajnego. Nawet jeżeli to będą takie małe kwoty, małe rzeczy, to pamiętajmy, że skala się liczy, bo wtedy jak ta kula śniegowa nam tak właśnie się tym śniegiem poobkleja, to wtedy będzie to miało jeszcze większą siłę, jeszcze taki większy pęd. Tak więc bądźcie Państwo z nami, bądźcie z fundacją, bądźcie z numerem 116 i 111. Mam nadzieję, że to moje żebractwo wybrzmiało jak należy. Nie wiem, najwyżej pani Monika Kamińska mi tam po uszach da, że może za mało, a może nie do końca, ale mam nadzieję, że jest ok, że to do Państwa dotarło. Wspierajcie fundację, bardzo Was o to proszę w imieniu całego zespołu Nurdi Striget and the Life. No dobrze. Na Się Pomaga mamy założoną też zbiórkę z okazji naszych 15 urodzin. To naprawdę dla nas olbrzymie święto, bo nieraz stawaliśmy przed takim pytaniem, czy na pewno uda się pociągnąć dalej, a za każdym razem dzięki hojności, dobroci i zaangażowaniu bardzo dużej ilości osób udawało nam się to robić coraz lepiej i coraz bardziej się rozszerzać na dzieciaki i w końcu wyruszyć z tą całą dobą i wyruszyć z czatem i tak dalej, więc na Się Pomaga też zachęcam, żeby zajrzeć. Poza tym jako fundacja często musimy reagować i nie tylko finansowo się pokazywać, ale też piszemy petycje, w których też prosimy Państwa o wsparcie, żeby móc różne ważne kwestie podnieść i zwrócić na nich oczy rządzących. Także tak nam można pomóc. Poza tym strona 116-111 i podrzucanie jej dzieciakom to też zawsze świetny pomysł. Normalnie nie nadążam klikać na te wszystkie okienka, o których Pani mówi. Staram się, żeby niczego nie pomylić. Tak więc za chwilkę to się wszystko pojawi w komentarzach i dajcie, drodzy Państwo, koniecznie dalej te informacje. Przekażcie, udostępnijcie u siebie, polubcie te profile. Wiemy, jak działa marketing mediów społecznościowych. Jeżeli jest więcej tych odnośników, wspólnych mianowników, to te zasięgi są tak duże jak u Tomasza Modrzewskiego, ratownika medycznego, którego może teraz poproszę, żeby ze swojej strony podsumował dzisiejsze nasze spotkanie, tak jak Tomasz, ty to widzisz, a później pani Katarzyna, żeby tak klamrą taką spięła nasze dzisiejsze spotkanie. Ja jestem bardzo zbudowany tym, co się tutaj wydarzyło. Wierzę głęboko, że naprawdę nasza robota jest w stanie pomóc komuś, a nawet uratować życie, bo to są sytuacje, gdzie naprawdę czasami ci pacjenci ocierają się o to być albo nie być. Ja może jeszcze dopowiem, bo Jacku, byliśmy na konferencji, pamiętasz, stanów zagrożenia życia u dzieci w Warszawie. Potwierdzam. Tam pamiętam, był wykład profesor Tomasz Wolańczyk, o ile dobrze pamiętam. Tak on jest. opowiadał właśnie o próbach samobójczych wśród dzieci i młodzieży i on powiedział jedną rzecz, która utkwiła mi w pamięci. Mianowicie powiedział, że kiedy zauważymy, że nasze dziecko ma duże ryzyko tego, że może podjąć próbę samobójczą, żebyśmy starali się jak najbardziej ograniczyć te możliwości, żebyśmy schowali żyletki, żebyśmy schowali sznurek, żebyśmy zamknęli tabletki, czy schowali. Pamiętasz, mnie to właśnie poruszyło, bo on powiedział, że bardzo dużo tych prób jest podejmowanych w afekcie, że jest taki impuls, który przychodzi i dopiero wtedy to dziecko czy młodzież podejmuje taką próbę. I powiedział, że owszem, te na przykład tabletki są dostępne gdzieś w aptece, ale już samo wyjście do apteki, wykonanie tego ruchu już na tyle skutecznie zmniejsza ryzyko popełnienia tych prób, więc może warto też o tym wspomnieć. Natomiast ja też chciałbym powiedzieć to, co z mojej perspektywy jako ratownika medycznego będzie też ważne. Drodzy rodzice, opiekunowie, jeżeli
zobaczycie kiedyś taką próbę, to pamiętajcie, że jeżeli leci krew, trzeba ją zatamować. Jeśli ktoś podjął próbę odebrania sobie życia poprzez chociażby podcięcie żył, to pamiętajcie, że trzeba tą krew tamować, szczególnie u dzieci. Walczymy o każdą kroplę, więc bezpośredni ucisk, jeśli nie mamy nic przy sobie, będzie już ograniczał wypływanie krwi. Pamiętajcie, żeby mieć materiały opatrunkowe zawsze gdzieś w apteczce, żeby używać gaz, bandaży elastycznych, opasek zaciskowych, które teraz rzeczywiście mają ogromne znaczenie. Sam przyznam, że kiedyś miałem taką sytuację, że jeden pacjent podciął sobie żyły w celach samobójczych i życie uratował mu jego kolega, który dopadł do niego, chwycił jego ramię i z całej siły trzymał. Kiedy przyjechaliśmy, krzyczał wręcz, że już szybko, bo mu drętwieją ręce, i wtedy chociażby założyłem pierwszy raz opaskę zaciskową. Więc generalnie pamiętajcie, tamujemy krwotoki, zatykamy wylatywanie i mocno z całej siły przyciskamy, żeby jak najmniej tej krwi wyleciało. Jeżeli dziecko czy młodzież połknie na przykład tabletki jakieś, bardzo ważne jest, żeby ustalić, jakie to tabletki, ile ich połknął. Wiecie, czasami opakowań możemy poszukać w śmietniku czy gdzieś w pokoju dziecka. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, my jako medycy, co to były za środki, ile tabletek dziecko połknęło. I pamiętajcie, że to, co mówił Paracelsus, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Wszystko zależy od dawki. Ja bym dodał jeszcze, że od drogi podania też, bo inna dawka może być podając dożylnie, inna doustnie, ale to, co chcę powiedzieć, to, że nawet połknięcie tabletek paracetamolu może być śmiertelnie niebezpieczne dla dziecka, więc reagujmy na te sytuacje i kiedy zauważycie potencjalną próbę, to co też Kasia mówiła, dmuchajmy na zimno i lepiej wezwać niepotrzebnie, niż po prostu nie wezwać i stracić dziecko. Choć brzmi to okrutnie, to jednak walczmy o te dzieciaki i pomagajmy im ratować życie, również fizycznie. Podpisuję się pod tymi słowami kolego po fachu bardzo mocno. Pani Katarzyno, proszę podsumować dzisiejszą naszą audycję. Takie zadanie dla gaduły. Ja dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie, za zaangażowanie nas tutaj i za tę współpracę fantastyczną w taki sposób, że my tak naprawdę mamy bardzo dużo wspólnego i gdzieś tam w świecie się mijamy z tymi zgłoszeniami, natomiast ja nie miałam okazji porozmawiać z medykami, z praktykami, z osobami, które jadą na miejsce, i jest mi bardzo dobrze z taką świadomością, że mogłam dzisiaj poopowiadać trochę o naszej perspektywie i dostać od Państwa tyle przestrzeni. Tyle mówiłam o przestrzeni, że trzeba ją dawać dzieciom, a sama dzisiaj dostałam jej bardzo dużo, co pokazuje mi, że Państwo potrafią ją dać, i to jest niesamowicie dobry prognostyk. Zachęcam do zerknięcia we wszystkie nasze miejsca i zachęcam do tego, żeby rozmawiać z dziećmi. Dużo, jak najwięcej. To są niesamowicie fantastyczni rozmówcy i towarzysze, więc fajnie jest ich słuchać. Gdyby się tak zdarzyło, że jakakolwiek młoda osoba w Państwa otoczeniu będzie potrzebowała rozmowy, zachęcam do kontaktu z nami. Jeżeli jest tutaj ktoś młody, kto czuje, że chciałby z nami porozmawiać, jesteśmy dla Ciebie i dla Was. Jeżeli ktoś z osób dorosłych potrzebowałby się skonsultować w sprawie bezpieczeństwa dzieci, to nasza fundacja prowadzi też numer 800 100 100. A bliźniaczy siostrzany numer 116 123 to numer zaufania dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Mam nadzieję, że nigdy się Państwu nie przyda, ale gdyby, to takie miejsce też jest. Czyli widzicie Państwo, można wielowątkowo, wielotorowo wspierać się nawzajem, tworzyć
narzędzia i mechanizmy do tak zwanego wsparcia psychologicznego, o których tak bardzo dużo mówił Tomasz w naszej części takiej, kiedy przygotowywaliśmy się dzisiaj do dzisiejszego spotkania, ale też do takiej naszej pracy. A ja, drodzy Państwo, pozwolicie, że dzisiaj się troszkę wtrącę. Rzadko kiedy mówię, co myślę, bo to tutaj goście i widzowie mają główne jakby pole do popisu, a ja użyję słowa, które są napisane na stronie internetowej i z tym Was chciałbym dzisiaj zostawić. Bałagan w głowie, znak zapytania, poukładamy to. Takie są słowa, to jest hasło numeru zaufania i z pewnością dosłownie i w przenośni. Drodzy Państwo, każdy bałagan można poukładać, tylko trzeba powiedzieć, że on po prostu jest. Tak więc ze swojej strony moim podsumowaniem dzisiejszej naprawdę pięknej audycji niech będą słowa, które znalazłem na Państwa stronie i bardzo mi one imponują i bardzo dziękuję. Nie wiem, kto je tam napisał, nie wiem, kto je wymyślił, ale jest to naprawdę sztos, Pani Katarzyno. Nie ja, ale przyjmuję. No właśnie. Dobrze, drodzy Państwo, to chyba na tyle. Nie będziemy już dzisiaj dłużej Wam głowy, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, zawracali. Pan Tomasz napisał: Pani Kasiu, odezwałeś się do fundacji w sprawie współpracy. O, proszę bardzo, takie rzeczy można robić. Tak więc jeżeli jesteście Państwo otwarci na taką współpracę, zachęcam do kontaktu, bo to nie jest trudne. Ja zadzwoniłem do Pani Moniki od razu, zostałem wysłuchany i całkiem nieźle nam poszło i efektem tej rozmowy między innymi jest dzisiejsza audycja. Zapraszam Państwa na Spotify. Będzie mi miło, jeżeli będziecie tam zaglądać. Blisko 90 różnych nagrań plus te wszystkie z różnych konferencji, sympozjów i tak dalej. Zachęcam do tego, żebyście odwiedzali nas na YouTubie. A o co Was proszę? I proszę Tomasza i Panią Katarzynę, żebyście w wolnym dla siebie czasie, może dzisiaj, może jutro, napisali w części opinie, recenzje na naszym Facebooku, co myślicie o MT-Live, jakie macie zdanie, czy chcielibyście się czymś podzielić, może coś byście chcieli zasugerować, może coś inaczej, może coś lepiej, może w inny sposób. Będzie mi bardzo miło, jeżeli taki feedback od Państwa otrzymam. To jest takie nasze portfolio, którym się potem mogę trochę pochwalić, kiedy chcę zapraszać kolejnych wspaniałych gości do audycji Nurdistriget MT-Live. A dzisiaj to była bardzo ważna audycja i Państwo, widzowie, słuchacze, daliście tego tak naprawdę największy dowód. Wasze w tym momencie słowa uznania, komentarze kierowane tutaj do naszych gości są chyba tego najlepszym dowodem. Bardzo wartościowe spotkanie. Pani Agnieszko, Pani komentarzem rozpocząłem dzisiejszą audycję i Pani też komentarzem audycję chciałbym zakończyć. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że jest Pani z nami od tylu lat i dziękuję Pani bardzo mocno za zaangażowanie. Drodzy Państwo, cieszę się, że już za chwilkę będziemy się widzieć w Polsce. 16-17 na konferencji międzynarodowej w Sosnowcu. Tam będą relacje na żywo, tam będą wywiady, tam będą nurdiskowe piątki, tak więc wszystkie te osoby, które mają ochotę się spotkać z nami, zapraszam 16-17 listopada do Sosnowca. Moim i Państwa gościem była Pani Katarzyna Łukasiuk-Kalska, której się nisko kłaniam. I gościem drugim naszym dzisiaj był Tomasz Modrzewski, kumpel po fachu, ratownik medyczny, który mówi o bardzo ważnych, dobrych rzeczach i jeszcze raz szacun wielki, że wziąłeś na swój ratowniczy warsztat numer 116-111. Dziękuję, Tomasz. Dzięki. Kłaniam się nisko Państwu. Kłaniam się nisko Państwu. Was jeszcze proszę, żebyście zostali dosłownie na minutę. A ja mówię dobranoc. To był kolejny odcinek Nurdistriget MT-Live. Jacek Borowiak. Do usłyszenia i do zobaczenia.